Przyjdzie Lisek, to zrobi różnicę. Tak, miał być dobra. 3 sekundy ciszy, dobra. A u mnie była, więc nie gadałem. Słuchaj, odnośnie Fallouta, póki jeszcze Liska nie ma, no bo tak chwilę żeśmy rozmawiali, że też oglądałeś, pytałem się ciebie o zdanie. Ja oglądałem do końca, nie chciałeś mi tam nic zaspoilerować, pytałem się o motyw z żyletką i Tak rzeczywiście nie zaspoilerowałeś. No powiedz, jakie twoje wrażenia, bo ty się też wychowałeś na 1, 2, pewnie i kolejnych częściach. Tak, ja się totalnie wychowałem na 1, 2, na 1 byłem za mały, w 2 zagrałem po raz pierwszy, spodobała mi się na maksa, CD Action jeszcze miałem, kilka razy zagrałem i potem po fakcie w 1 i też mi się strasznie podobała. Niedawno grałem w dużego moda, Fallout 1,5, cała nowa fabuła, bardzo, bardzo polecam, więc uwielbiam. Ale co, te też 2D. w zrzucie takim 2D właśnie? O, kurde. Tak, to jest mod do Fallouta 1 z całą nową fabułą. A ty się ogólnie lorem tam gdzieś interesowałeś, zagłębiałeś się w tą całą otoczkę wokół tego uniwersum, czy nie? W tamtych czasach trochę, ale powiem ci, że przestałem śledzić, odkąd wyszła 3 i mi się nie spodobała. Mhm. No ja, szczerze powiedziawszy, to w tamtych czasach po prostu to były czasy szkoły średniej. Ja napierdzielałem na kompie. Internet to jeszcze był w taki dosyć ograniczony Tak. Dostępny sposób. Pamiętam. I ten serial dla mnie niesamowicie wzbogacił moją wiedzę o tym uniwersum, bo się tym aż tak nie interesowałem, nie kojarzyłem tego motywu z kciukiem, tym facetem uśmiechniętym kciukiem, o co chodziło. Widać było, w ogóle nie wiem, czy zaglądałeś, kto robił Fallouta, ten serial na Amazonie. Że kto pisał scenariusz? Tak, Czy tam kto był showrunnerem? Nie, Wiesz, powiedz mi. To jest Jonathan Nolan i Lisa Joy. Oni razem stworzyli ten serial Wasteland. Nie oglądałem go, ale Jonathan Nolan to jest koleś od Batmana. Christopher Nolan, tak? Christopher Nolan był od Batmana. No i zagadka. Ile Nolanów jest na świecie? Czekaj. Chyba pomyliłeś. Pomyliłem osoby. Tak. Christopher Nolan to jest ten, co wyreżyserował wszystkie tą trylogię najsławniejszych Batmanów. Dunkierka, Blade Runner najnowszy. Christopher Nolan. Jonathan Nolan. Zaraz sprawdzimy. No, u mnie w moim internecie on się nazywa Jonathan. Ale ja. Interstellar i tak dalej. Więc... A u mnie Christopher Nolan. Jestem na Filmwebie w tym momencie do Dunkierki. Jakby Christopher Nolan. No dobra, no. Ty, no ja jestem na zaraz Filmwebie, Jonathana. piszę Jonathan Nolan. No my to sobie już, Piotrek... Poczekaj, bo tu nie nagrywaliśmy twojego głosu, więc wyjaśniamy. Tutaj zdziwiliśmy się, dlaczego Jonathan, a nie Christopher, i ty nam wyjaśniłeś poza anteną, że to są bracia. Jest Christopher i Jonathan. Nie tak, że jestem Nolan. jakimś wielkim ekspertem Najwyraźniej. tego kina, tylko takiego podcastu sobie słucham właśnie od czasu do czasu bez schematu, nie? To też rekomenduję, spoko. Oni tam głównie właśnie o filmach, o serialach i o grach komputerowych gadają. Taki jest przegląd, nie? Tylko oni się wszystkim jarają, nie? Ale ja wiem, że ja w to i tak nie będę grał i nie będę tego oglądał, także tak... A fajnie mówią, nie? Fajny mają jakby sposób prowadzenia i tak też ciekawe spostrzeżenia. Też mają na przykład w ogóle mają ze 2 takie bardzo fajne odcinki, na przykład jeden o tym, jak przygotowuje się koleś do jakiegoś tematu, jak omawia. Mega fajny, to muszę wdrożyć. Naprawdę to taki fajny sposób jakby nie tylko, żeby właśnie zrobić pogłębioną analizę, ale żeby samemu się jeszcze nakręcić, nie? Żeby jeszcze tak bardziej jakby, wiecie, wszerz poszukiwać różnych tematów powiązanych z tematem danego odcinka i syntezować tą wiedzę. Naprawdę polecam, to wam później podrzucę. Jeden ma fajny jeszcze też odcinek, znaczy tam sporo jest takich fajnych odcinków. Jeden też ma bardzo fajny odcinek, taki ogólny o tworzeniu fajnych historii, nie? Co się składa na fajną historię, że tam jakby tworzenie świata, tworzenie postaci, tam chyba jeszcze no, w takie krótkie odcinki przystępne, ale też ciekawe rzeczy. I to dlaczego to mówię, bo to też mi się wydaje, że to na przykład fajna rada na przykład może być dla twórców gier, nie? Dla designerów, żeby też jakieś ciekawe... Żeby mocniej banalne... wejść w temat o to? Tak. No bo właśnie rozmawiamy o Falloutie, nie wiem, bo ty zagrywałeś się Fallouta w dzieciństwie? Nie, bo ja nie znam Czy ominęło cię? angielskiego.
Znaczy wtedy bardzo słabo znałem angielski i nie mogłem nigdy wyjść z jakiegoś tam pierwszego, nie wiem, tej krypty czy levelu czegoś i Diablo było prostsze. Mhm. Chociaż żeby nie było... Z Diablo Bo też też, miałem problem, pamiętam, z Butcherem strasznie. O, No tak, to z nim każdy miał Crash. problem. Bo tak się podniecamy wszyscy tym serialem. Nie wiem, nie oglądałeś się pewnie. Nie będę Nie grać w oglądał, grę, to ale pewnie też słyszałem. nie obejrzę. Słucham sobie dzisiaj 2 levele, właśnie podcastu o tym sobie słuchałem. Widziałem, że dali odcinek, jeszcze nie słuchałem. I tak kilka przemyśleń takich mam. Nie wiem właśnie, czy się tutaj, Konrad, zgodzisz. Ale tak, przede wszystkim poczekaj. dla mnie rewelacyjna muzyka. Bo ciekaw jestem właśnie twojego zdania o paru kwestiach. Znaczy tak, jeśli chodzi o tą muzykę, to jest genialne. Tak jak w Jokerze, te absurdalne sceny podkręcone tą muzyką właśnie taką jazzową. No country nigdy tak dobrze nie brzmiało, jak kurde tutaj w tych scenach w Falloutie. Ale nie wiem, czy kojarzycie... Bo w sumie macie jeszcze małe, znaczy Piotrek ma małe dzieci, ty Konrad chyba w ogóle nie masz dzieci, więc pewnie nie jesteście na etapie kreskówek, ale jest taka fajna kreskówka Kipo. Kipo and the Wonder Beast. To jest na podstawie komiksu, o tym samym tytule tam zrobiona kreskówka. I co ciekawe, słuchajcie, jaki jest to fajny motyw, bo w Kipo chodzi o Kipo to, dating że mamy app sobie mi też... wyskoczyło. Ciekawe. Mamy sobie postapokalipsę, Kipo sobie żyje pod ziemią w jakimś takim schronie ze swoim ojcem i tam bliskimi. Nagle coś się do ich schronów wdziera, Kipo wylatuje na zewnątrz i nagle mamy taką małą dziewczynkę przecudnie naiwną, która chce zmienić ten świat swoim dobrem, nie? Napotyka tam na swojej drodze pierwszych kompanów i pierwsze co ma za zadanie znalezienie swojego ojca, który został uprowadzony wraz z tymi swoimi współmieszkańcami. I tak mi się strasznie to skojarzyło z tą naszą Lucy z Fallouta, ale poszedłem z tym jeszcze dalej i to wszystko chyba nawiązuje, dla mnie przynajmniej, do Dorotka z Krainy Oz. Czyli ten motyw taki, gdzie ta dziewczynka trafia do zupełnie innego świata i mamy blaszanego gościa, drwala, który zyskuje serce, zyskuje miłość. Mamy stracha na wróble w postaci Gula, no i być może w drugim sezonie gdzieś poznamy strachliwego lwa, nie? Więc tak mi się to wszystko właśnie Na końcu będzie Wizard. Tak jakby nową interpretacją. No właśnie. Pytanie, kto będzie Wizardem. Master, tak. Bardzo tak. ciekawe, kurcze, spostrzeżenie. No tak mi się to Faktycznie te skojarzyło, że tak archetypy jakby na nowo ta pasują. historia podoba mi się to wykorzystanie właśnie tej naiwności tej dziewczyny, nie? Która tym swoim dobrem chce wpłynąć na całe to zło tego świata i troszkę jej się udaje, nie? Właśnie w Kipo też to są fajne momenty, kiedy wiesz, leci na nich jakaś zgraja mutantów, a ona tutaj, wiesz, stop, chwila, dogadajmy się, nie? Jest ta scena na moście też z Lucy w Falloutie. I dokładnie ten sam motyw właśnie takiej chęci właśnie zmiany świata. Tylko tam się to nie udało. No. Nie będę spoilerował. Bardzo mi się podobało, że ten serial nie jest taki naiwny, nie traktuje widzów jak jakichś naiwniaków i jej przemiana, którą niechybnie będzie zachodziła w trakcie przygody, jak właściwie mam nadzieję, że w się każdym aż serialu. bardzo nie zmieni. Mam nadzieję, że to nie będzie takie... fantastyczne jest... Chociaż czy my powinniśmy spoilować? No nie, próbujmy nie. Polecam. Chyba że chcesz Nie. coś tam powiedzieć, to się wyspoileruje. Aczkolwiek jest trochę, znaczy kurde, on zakłada konwencję pewną, mam wrażenie, że to się trochę ogląda tak jakby się było w środku gry i te scenki często są tak stworzone jak gra komputerowa, na zasadzie, że wiesz, Tak. no jest powiedzmy jakieś zgromadzenie, okej, to ja idę do komputera, który teraz jest wolny, bo wszyscy są na zgromadzeniu, sprawdzam sobie hasło, nie? Tak jak w grze komputerowej, czy nagle postacie trafiają na siebie na środku pustyni tak przypadkiem, jak to w grach powiedzmy by było, ale to jest w tej konwencji, tak mi się wydaje. Masz totalnie rację, tym bardziej, że oni na pewno chcieli uderzyć do fanów. No, robią ekranizację bardzo silnie zbudowanej już marki gier komputerowych. Skierowany która to już do od 20 wspólnoty lat takiej. ponad jest na rynku. I zdecydowanie, bardzo było czuć, że ta budowa, sposób w jaki prowadzona jest narracja, budowa questów, to co zauważyłeś z tym komputerem jest bardzo jak w grach komputerowych i też były dylematy, które miały postaci bardzo przypominające dylematy, które są tradycyjnie w grach komputerowych.
stawiane. Zostawić mu pigułkę, czy niech umrze, nie? Dokładnie, i Świetne, patrzenie na świetne. konsekwencje tego i tutaj bardzo, bardzo mocno czułem powiew tych starych Falloutów, którym najpierw czytamy rozmyślania za, przeciw. Bardzo mi się spoilery, dyskusja, co zrobić z pewnym problemem mieszkańców krypty i później no, gracz oglądający nie został poproszony o zajęcie strony, ale naturalnie każdy jakieś przemyślenia swoje miał, z kimś się utożsamiał. To bardzo, bardzo przypominało mi gry Znaczy, komputerowe. ja wam na sekundkę wejdę w No, słowo, no. bo ja, tak jak mówię, ja nie grałem w Fallouty de facto, ale jak sobie właśnie słuchałem tych dwóch lewych rąk, to tam Giełzak mówił o tym, że jest jakiś tam Dave, który ma własne państwo o powierzchni tam 1 kilometra kwadratowego, które w ogóle ma tam swoją historię, bo wcześniej tam jakiś Eddie tym rządził, było królestwo Ediego, później królestwo jakiegoś tam innego Boba, później Republika i tak dalej, i tak dalej. Jest ileś tam budynków tych z ministerstwami, jest nawet siły, tak, są zbrojne, składające się z 2 osób, ale to już wystarczy do przewrotu. Tak. Ale to, 2 co mnie szeryfów. chwyciło, to on mówił, że to było wzięte chyba z gry i że w tej grze można było obalić jakby ten rząd, można było samemu tam, znaczy można było sterować wyborami w tej demokracji na 1 kilometrze kwadratowym, można było jakby swojego człowieka podstawić, można było chyba samemu zostać, tak, tym nowym władcą. No kurczę, to powiem wam, że to brzmi bardzo, No właśnie. bardzo brzmi... I to jest tak sandboxowo, ten nie? sam motyw, który był później w Arcanum, gdzie na przykład można było tam Billa Gatesa poprzeć i tam w rewolucji przeciwko orkom i tak dalej, albo poprzeć związki zawodowe i to później dalej kontynuowało się po prostu fabularnie w grze. To mi się podobało właśnie. Fallout to tak jakby też właśnie fajnie rozwijał, że pewne wybory to nie był tylko gdzieś tam jakaś cutscenka na sam koniec, tylko właśnie rzeczywiście można było gdzieś tam doprowadzić Tak, ale wiesz, zmiany że to w tego ogóle kierunku. tak raz, że no, jak żyjący świat brzmi, taki prawdziwy, Tak. a dwa, że no takie w sumie bardzo ambitne tematy, no bo wiesz, no bo jak masz, nie wiem, World of Warcraft czy coś takiego, no to też masz tam jako tako żyjący świat, no ale tam z reguły po prostu idziesz, tam gadasz z jakimś NPC-em, zabijasz tego i tego stwora, idziesz dalej i wiesz, rinse and repeat, nie? A tutaj no to no tak z zupełnie innej beczki coś zrobione. No ja Że czekam, aż ambitne się bardzo. wypłyną jakieś easter eggi, bo jestem pewien, że nawpychali tam jakichś easter eggów, bo Fallout słynął z tego elementów w grach, więc myślę, że w serialu też to gdzieś tam wypłynie. Ale jest jeden błąd w scenariuszu moim zdaniem. Nie wiem, czy się tutaj, Konrad, zgodzisz, mianowicie bez spoilerów, jeśli chodzi o początkową scenę, kiedy Cooper pojawia się ze swoją córką tuż przed zagładą i tam mówi, że no, zbiera na alimenty i tak dalej, nie? Jest ta scena początkowa. Tak. No to w oparciu o to, jak ostatnią scenę, o to, co mówi jego żona, no to przecież jego córka nie byłaby z nim w tym momencie, kiedy bomby zostały odpalone. To jest bez sensu. Nie uważasz? W spoilerach? No, bomby zostają odpalone na samym początku, nie? I niemożliwe, żeby córka była z nim w tym czasie. Jak to rozumiesz? Kto oglądał, będzie wiedział, o co chodzi. Zawiesiłem niewiarę. Czekam, aż twórcy mi wyjaśnią. To Okej. może być błąd i może do tego nie wrócą, ale nie przeszkadzało mi w odbiorze tej historii. Okej. Nie zwracam aż tak uwagi na takie błędy logiczne, zwłaszcza, że to potrafią być incydenty. Jak dyskutowałem później z ukochaną po filmie, to faktycznie kilka było rzeczy niewyjaśnionych, nie? Których nie za bardzo mogę opowiedzieć, Rozumiem. jeśli chcesz to kiedykolwiek puścić, ale to jest fantasy, to jest science fiction. Bardzo dużo rzeczy jest wyjaśnianych przez zaginanie praw fizyki i mrugnięcie okiem, więc nauczyłem się, aby nie zwracać na to aż takiej uwagi. Jestem Tak, pewny, bo- że jak twórcy się uprą, to tak To wyjaśnią. to wyjaśnią, że uznamy, że oczywiście, że tak miało być. Czy będzie cokolwiek, podróż w czasie, lasery, teleportacja, wszystko mogą zrobić, nie? Deus Ex Machina, tak. Więc ja po prostu czerpię, patrzę, co wymyślili, nie skupiam się na tym, czego nie wymyślili.
No dobrze, to temat Fallouta odwieszamy na haczyk, a ja chciałem zapytać was jeszcze tak w ramach rozgrzewki, off-topów, co gracie teraz na bieżąco, co tam jest na tapecie, może jakieś zakupy czy coś takiego? Ja 2 razy Piotrze? już kupowałem Puzzle Strike'a, ale 2 razy mi skancelowali, bo jest niedostępny. Puzzle Strike'a jedynkę, tak? Tylko tam to second edition dla wizyty. Tak, nawet sam się podłączałem pod te zakupy i nic z tego nie wyszło. To jest denerwujące u planszomanii, że oni mają dużo produktów, które nie są tak naprawdę dostępne, a wiszą po prostu, bo im się nie chce na bieżąco sprawdzać. Jeszcze gdzieś chyba w Danii znalazłem jakiś egzemplarz, chyba na Słowacji wszędzie to samo właśnie było. No, to tak było śmiechowo. Ja z Holandii zamawiałem mój drugi egzemplarz, ale no to jak chcecie, to wam sprzedam, chłopaki, no. W dobrych pieniądzach. Już tutaj Pejsa kręci. Dobrze. Dogadamy się. Nie, bo mi się żal was robi, a sam dawno nie grałem fizycznie Ale na wiesz co, egzemplarz, ale teraz nie, wiesz co, nowacji, ja ci przez coś powiem, internet. ja właśnie, jakbym bardzo chciał, zależało, to bym kupił, ale to będzie ten sam kazus, tylko u mnie jeszcze bardziej, nie, że to wiesz, będzie 2 partie i wieczne nigdy, nie, zbieranie kurzy, dlatego na razie się wstrzymuję po prostu. Nie widzę sensu, no. Mhm. No u mnie do domu wrócił Abalon po długiej przerwie. O, Tak strasznie lubimy tę grę. Nie wiem, możemy zrobić kiedyś topkę gier, które mają na BGG ocenę poniżej 7, 6 i coś. No, ona ma tam 6 z kawałkiem, ale nie wiem, tak nam się niesamowicie podoba i gramy, wyobraźcie sobie wszyscy, od 6-latki po mnie, żonę i Tymka, i nie chwaląc się, ja jestem najlepszy, po prostu wszystkich rozwalam, ale tą grę wszyscy uwielbiamy. ja. No. No i cudownie, ja uwielbiam Abalona. Mam, nie wiem, jakieś takie skojarzenie z tymi ruchami wojsk, gdzie się, wiesz, te kulki tak osaczają, tam są miejsca na te pułapki, no niesamowite, nie wiem dlaczego tak nisko, znaczy, no jest na BGG ten niby opinia, że jest złamana ta gra w takim wariancie, jaki jest podstawowy, tutaj Piotrek właśnie mi tłumaczył już, i są te warianty setupu różne, gdzie już się gra mistrzostwo na te inne, no, ale dla mnie świetny tytuł, rodzinny i taki, ja go pokazywałem wielu osobom. I pamiętam też synowi kumpla pokazywałem, takiego nastolatkowi już, to się niesamowicie wkręcił. Widać było, jak te zwoje zaczęły pracować i tam od razu się uaktywnia taki, wiesz, gdzieś tam agresywny pazur właśnie przy rozgrywkach. To jest świetny tytuł, naprawdę. To jest fajna co tam? klamra, No. żeby w ogóle No. przejść do tematu odcinka, bo tutaj aż krzyczy to, co ja zanotowałem. Jak myślałem o tym dzisiejszym odcinku, mam wielkimi literami doświadczenie czy doświadczanie. I tutaj mógłbym to samo powiedzieć o Abalonie, później opowiem, co mam przez to na myśli, ale Abalona uwielbiam za doświadczanie. Jako to doświadczenie, czyli powiedzmy grę turniejową na podstawowych zasadach, to właśnie po pierwsze są głosy, że jest złamana. Ja jeszcze do takiego levelu w sumie nie doszedłem, żeby mi to przeszkadzało, ale choćby Abalon ma dużą wadę taką, że defensywna rozgrywka ma dużo przewag nad agresywną. I często nawet w tych naszych rozgrywkach rodzinnych lub z kolegami zdarza się, że ten, kto pierwszy złamie defensywną swoją strukturę, najczęściej przegrywa. I dochodzi do sytuacji, w której obaj gracze tańczą po swoich stronach planszy, ale no wiedzą, że kto się ruszy, ten przegra. Niemniej ja lubię atakować i nie przeszkadza Ja też mi, na że środek przegram, jak gram. zawsze na środek uderzam. I nie obchodzi mnie to, powiedzmy, doświadczenie i zrezygnowałem z ambicji, żeby być mistrzem Abalon albo żeby się flexować, jak się ostatnio, Jirku, nauczyłeś, zwycięstwami w Abalon. Bardzo mnie cieszy udany atak i udana próba, a nawet nieudana. I to jest to doświadczanie, a nie doświadczenie. A No jeśli i- chodzi o moje gry, No. to oprócz tego, że w kodeksa łupię cały czas z Piotrkiem i czekam, aż w Combat Commandera w końcu przejrzy pierwszą połowę przynajmniej instrukcji, żeby razem zagrać, ale szkoda czasu i faktycznie ta lektura tej instrukcji potrafi złamać każdy zapał do gry, więc nie naciskam Piotrka, to ostatnio poświęcam czas na RPG komputerowego w tym samym stylu, co był Fallout, izometryczny RPG, mianowicie Pathfinder Kingmaker.
Niedawno przechodziłem ich najnowszą grę w Warhammerze 4000, Rock Trader, i totalnie mnie wchłonęła i jestem zachwycony tą grą, więc sobie odświeżyłem pierwszą produkcję tego studia, która jest, jeśli chodzi o zasady, rzuty kością, tak jak pamiętacie, Baldur's Gate był na D&D, te rzuty kością były wręcz jawne i pokazane, w Baldursie 3 ta kostka wręcz jest wizualizowana. Tak, tutaj cała mechanika odtworzenia postaci przez walkę jest na systemie Pathfinder, pierwsza edycja, i można się naprawdę wkręcić nie tylko w fabułę, ale też w meandry mechaniki. No tu mi przypomniałeś o Wasteland, też się swego czasu Aha. zagrywałem, czyli też twórców, chyba nie wszystkich, ale tam ktoś tam, kto maczał palce Brian w Falloutie. Fargo. Tak, Tak, jest. robił Wasteland, też niesamowity Zgadza się. klimat post-apo. Fallout miał się nazywać Wasteland 2, ale nie poradzili sobie z licencjami przy przechodzeniu między studiami i powstała inna legenda, a Wasteland jest kontynuowany. Jakiś czas temu trójka wyszła, a Trójkę ja widziałem, no. tknąłem na dwójce i też mam do ogrania dwójkę. No my tu jeszcze ogrywamy tego Jekylla i Hyde'a. O, właśnie. No nie wiem, zobaczymy. No nie wiem co myśleć, wiesz? No pierwsze wrażenie. No, muszę trochę tutaj zaganiać. Muszę zaganiać trochę Tymka i żonę do rozgrywek. Wiesz, tutaj były podśmiechujki ze mnie, jak graliśmy pierwsze razy, że po pierwszej partii już stwierdzili, że złamali grę i w ogóle to ja jestem cienias, bo nie wiem jak w to grać. Tylko że zawsze dawałem im jako pierwszego Hyde'a, a ja grałem Jekyllem. a jak udało mi się już Jekyllem, powiedzmy, przetrwać te pierwsze 3 rundy i później wejść w rolę Hyde'a, to nagle ojej, to tym Jekyllem się troszkę trudniej gra. Bo Jekyllem musisz zachować balans tych lew. Po lewej i prawej stronie muszą być te same ilości lew i to jest cholernie trudne. I to jest z każdym trick-takerem mam tak samo, przynajmniej ja, że muszę stwierdzić, czy tam jest więcej gry, niż mi się wydaje, nie? Na razie jestem w takim etapie, że nie wiem po prostu. Są bardzo mi się podoba ta mechanika eliksirów, ale nie mogę tak jakby uchwycić pomysłu na grę, nie? Gram cały czas tak lamersko, trochę jak szpilki, nie? Czujesz, że coś tam jest, że coś cię omija w tych rozgrywkach, że jest coś więcej, ale kurde, nie mogę tego dziabnąć. Być może jak my zagramy we dwójkę, to uda nam się tak jakby skoczyć ten ząbek dalej i zacząć już tak bardziej świadomie. No powolutku coś tam próbuję tymi eliksirami sobie układać planszę, tą strategię na daną rozgrywkę, ale naprawdę ciężko jest balansować tym przegraną, wygraną tych lew właśnie przez całą Ja ci rundę. powiem, że to był jeden z tych powodów, dla których ja w końcu nie wziąłem tej gry. Znaczy, głównym powodem to jest to, że po prostu mam za dużo gier dwuosobowych, nie? A za mało mam możliwość grania i to niestety jakby tak ostatecznie mnie powstrzyma przed zakupem, ale druga rzecz to jest to, że ta gra jest, po pierwsze jest trudna i wymagająca. To już nie jest Wizard, nie? Że siadamy i wiesz, uda się albo się tam nie uda ugrać ten nasz beat. A druga rzecz, że po prostu wymaga ogrania, nie? I pytanie, czy nawet jeżeli się zdarzy, że zaczniemy łapać jakieś, wiesz, takie bardziej, powiedzmy, nie wiem, czy strategie całe, nie? Ale Ciekawe zagrania. Tak, większą kontrolę zaczniemy nad tą grą przyjmować, to czy nie stwierdzimy, że kurczę, no spoko, ale jest 20 gier albo więcej, które no jednak wolę zagrać, nie? Jakby doceniam, jest naprawdę spoko, ale nie wiem, zobaczymy, no. No tego się boję najbardziej. Zobaczymy. No dobrze, to w ogóle dlaczego się tutaj zebraliśmy we trójkę, bo padł taki temat rozczarowań, zaskoczeń na 2024. Minął pierwszy kwartał, no. Przede wszystkim Irek, Piotr i Konrad przy mikrofonie. O, dziękuję, że nas przedstawiłeś. Tak, nasz nowy prowadzący, rozgrywający Konrad jest z nami w składzie DPS-u. Tak, przy wiatrze, jak więc Piotrek, a z tylnego siedzenia prowadzi Irek. Tak jest i Konrad zmienia biegi. Także mamy ten odcinek, gdzie podzielimy się takimi naszymi przemyśleniami na temat tego, jak inni wpływają na nasz odbiór gier. Jak duży jest wpływ innych graczy na nasz gust, na nasze spojrzenie na gry. I
i zobaczymy, jakie z tego przemyślenia wyjdą, bo sam jestem To ciekaw. u mnie będzie trochę inna tematyka odcinka, ale gdzieś do graczy też będę nawiązywał. No to powiedz, czy chcesz już w trakcie Nie, powiedzieć? w trakcie wiecie. Tak, dobra, bo tak naprawdę mamy... Na początku. Każdy z nas ma po 2 tytuły, tak jakby jeden na Ja plus, mam jeden 3. na minus. I masz 4, tak? Ja mam 3. A, Ja jeden też jakieś plusowo przekręty minusowy. będę robił. Aha, okej. Dobra, no to zaczynamy po prostu. Ja zacznę od tutaj mojego wyrzutu sumienia, czyli Pagan, sprzedany po pierwszej rozgrywce. A, przepraszam. Tak. Ale to- zagrałeś. Zagrałem. A mogłeś napisać instrukcję recenzję bez grania, nie? Teraz jest taka moda. Ale ja w ogóle recenzji nie robię, dlatego też nie będzie to w żaden sposób opinia o grze, bo strasznie nie lubię, jak ktoś, wiesz, po jednej partii się mądrzy, że widział wszystko w grze i tak dalej, tylko bardziej powiem o moich odczuciach i nawiążę do tytułowego odcinka. Ja trochę padłem ofiarą marketingu tej gry, może szeptanego, może nieoficjalnego, wydawniczego, ale tego marketingu szeptanego, który gdzieś tam mówił o Netrunnerze w nawiązaniu do tego tytułu i troszkę poszedłem jak miłośnik A to horroru na film Poczekaj sensacyjny, jeszcze nie? sekundkę, tylko ten... No, przepraszam. Netrunner Lite to ja słyszałem odmieniane na wszelkie sposoby wszędzie. Dosłownie wszędzie. Z każdego jednego źródła, które gdzieś tam czytałem, czy słyszałem, to wszędzie to nie był marketing szeptany, tylko krzyczany. No ale dobra, to tylko tak w trend taki. no nie śledziłem tego aż tak bardzo, więc dlatego wolałem nie powiedzieć wprost, bo nie wiem, czy wydawca się pod tym podpisywał, czy to po prostu ludzie. Ale w każdym bądź razie to tak jak, nie wiem, trafilibyście na film z zupełnie innego gatunku, który na co dzień śledzicie. No tutaj mamy ciekawy pomysł, bardzo fajne, przemyślane akcje po jednej i po drugiej stronie. Mamy tą asymetrię, tylko no dla mnie była to gra w większości o zbieraniu zasobów. Mam wrażenie, że około 70% kart to były zdobądź tam, dodaj sobie tyle wpływów, odejmij tyle. Także odrzucanie tych kart nie było dla mnie zbyt bolesne, bo za chwilę doszły kolejne, które mi uzupełniały, że tak powiem, mój licznik. I no ja jestem trochę ofiarą właśnie Piotrka, tych kodeksów i tych innych gier. No i Netrunera, no Tutaj, już jakby nazywałem rzecz po imieniu, nie? Jak gdzieś tam wszyscy Tak, porównują z i Netrunerem. LCG-ów. No właśnie zaraz ci powiem, jak w moich oczach to wygląda, ale chodzi mi o tą taką drapieżność, o takie stawianie każdej akcji na ostrzu noża, a tam wiesz, była na przykład fajna karta, która ograniczała ruchy tego łowcy. No okej, zagrywam ją, płacę 5, tam plus jeszcze koszty czarów i łowca nagle ma związane ręce, rusza się tylko po określonych polach. No ale jemu na przykład zdjęcie tej karty kosztowało go 2. No i gramy dalej. I to samo w sobie nie jest złe, bo w grze o Tron też są fajne zabiegi, wiesz, wystawiasz potężnego, wiesz, bossa, a ktoś ci kartą za jeden pieniążek ci go po prostu rozwala. Tylko że ani mnie, ani jego nie zabolała, ani przeciwnika, ani mnie nie zabolała utrata tej karty, nie? Za chwilę kolejne, wiesz, napędzenie silnika i mi ta gra bardziej przypomniała 51 stan. Czyli trochę taki wyścig kto stworzy lepszy silnik, nie? Gdzie napędzimy więcej tych surowców. I najdziwniejsze jest to, że z jednej strony Netrunnera tam nie widzę zupełnie, a z drugiej strony, mówiąc o tej grze, porównuję ją do Netrunnera, bo w Netrunnerze mamy korporacje kontra tych anarchistów, czy tam bandytów, tych runnerów, nie? Którzy i samo się gdzieś tam pojawia w skojarzeniach te nawiązanie do Netrunnera, ale mechanicznie ta gra no zupełnie Netrunnera nie przypomina. Największym Dobra, ale wiesz co, ale minusem, poczekaj, ale... że tak powiem, dla mnie... No bo wiesz, ona mechanicznie to nie musi przypominać Netrunnera, nie? Tylko mechanicznie czy bardziej z feelingu, takiego całokształtu, nie? Jakby growego. To bardziej to by mnie interesowało, nie? No bo właśnie do tego zmierzam, że... Bo mechanicznie to ja rozumiem, że... warunek że, zwycięstwa... No, gram w Dominiona i gram w Star Realmsy, no to mechanicznie one są podobne. No są podobne, no ale wiesz, ale czy feeling jest inny, tak? Na przykład. To mnie bardziej... W Netrunnerze
te karty gdzieś tam, które chcemy zdobyć jako runner, przewijają się przez całą naszą rękę, śmietnik, to wszystko, nie? Może być tak, że ktoś wyciągnie trzy karty pod rząd i wygra grę w pierwszych 10 minutach i ktoś powie, ale głupia gra, wyciągnąłeś karty z tego. Ale następna partia już będzie taka, że ten ktoś będzie chronił sobie ten deck, żeby tak łatwo nie mógł dociągnąć. Tu jest jedyny warunek zwycięstwa taki, że ten łowca musi znaleźć tą jedną czarownicę spośród tych podejrzanych. Nie można tego przerzucić, przenieść. Nie ma jakichś pułapek, nie ma atakowania się, nie? Ta czarownica może tylko gdzieś tam blefować, powiedzmy, odciągać uwagę. Chodzi mi o to, że w Netrunnerze jest całe spektrum tych możliwości. Korporacja może po prostu pierdyknąć w tego runnera, zaatakować go, założyć pułapkę, spłaszczyć go. No a tutaj jest cały czas zabawa w kotka i myszkę, nie? Nie ma tego potencjału, cały czas myślę te słowa, asymetrii, nie? Oczywiście różnią się te strony, ale to nie jest taka różnica, jak do jakiej przyzwyczaiły mnie LCG. No tutaj czarownicy nie może zaatakować, nie? Ta czarownica tylko gdzieś tam może blefować z tym miejscem, gdzie jest, nie? I to jest, powiedzmy, dla mnie, no, to plus te ciągłe tak naprawdę ciułanie surowców. W Netrunnerze ekonomia jest jednym z elementów tylko tak naprawdę. Tutaj są tam jest, no co, są surowce i kliki, to jest twój tak jakby, to są twoje surowce. Tutaj no są 3 rodzaje tak jakby monet, walut, którymi cały czas mielimy, nie? Więc bardziej chodzi o to, żeby jak najwięcej nazbierać i jak najwięcej akcji zrobić. To ja chciałem się tutaj tak 2 słowami ustosunkować do tego, co Irek powiedział. Znaczy tak, po pierwsze w Netrunnerze to ta ekonomia jest bardzo ważna, ale jakby rozumiem, do czego zmierzasz, tak, że no już samo to, co ty mówisz, nie? Jak są 3 rodzaje walut, to dla mnie brzmi trochę jak Splendor, nie? Tylko że w Splendorze jakby cała gra się wokół tego toczy, nie? Że są tam 4 identyczne kolorki i zbieranie tych setów. Druga rzecz, powiedziałeś, że tam nie za bardzo jest możliwość jakiegoś takiego wyginania tej gry strategicznie, tak, że wiesz, że może by chciał, tak jak na przykład... Tak, no bo większość kart ci się opiera o surowce po prostu, nie? Tak, ale do czego zmierzam, no. że wiesz, ta gra jest dopiero gdzieś tam na starcie, nie? To jest jakiś tam ten core set pewnie i tam, nie wiem, może jakieś 1 czy 2 dodatki i wiesz, jakbyś się cofnął na przykład w Netrunnerze pewnie też do samej podstawki core setu, to też ta gra wyglądałaby zupełnie inaczej niż na przykład teraz, nie? W sensie, że twórcy też się jakby, wiesz, po pierwsze najpierw w ogóle uczą swoich użytkowników, że nie chcą ich zaszokować być może też zbyt mocnymi rzeczami, a druga rzecz, że sami trochę też się uczą jakby tego takiego design space'u, nie? Wiesz, co jeszcze jest dopuszczalne, co jest fajne, a co już jest przegięciem w sensie, że to już jest za dużo dla graczy. To nie chodzi o to, że jest złamana, tak? Jakaś tam karta, czy jakaś kombinacja kart, że jest przegięta, tylko że to się już przestaje robić grywalne, że to jest bardziej frustrujące niż daje fan i możliwości, nie? Ale zmierzam do tego, że po prostu, wiesz, Netrunner ma już ponad dekadę jakby na karku i no ludzie designujący te karty mają to doświadczenie i wiesz, i nawet jak teraz jest ten Null Signal Games, czy wcześniej Nisei, to oni też jakby czerpali to doświadczenie z tych 10 wcześniejszych lat i wiesz, i wybierali do nowego korsetu fajne karty, a niekoniecznie tylko karty takie bardzo podstawowe, a tu może być ten problem, że po prostu jeszcze jest mała pula kart, tak, i też twórcy gdzieś tam się uczą tej gry. Natomiast może tak być, że na start dali po prostu coś lżejszego. albo, że po prostu jest mało, No. nie? Mało kart i po prostu, no, jak jest mało kart, to wiesz, to za dużo nie polepisz z tego. Musi, wiesz, ta pula musi jakąś masę krytyczną przekroczyć, żeby się zaczęło robić naprawdę ciekawie i żeby były możliwości, tak, tam czarowania przy budowaniu tych deków. Natomiast, no jak mówisz właśnie z tym porównaniem, tak, do tego 51 stanu, tak, czy tam, jak się nazywa jeszcze ta gra o tych takich śmiesznych ludkach? Osadnicy, właśnie. Osadnicy, Rodziny Imperium. No to jakby nic nie ujmując, nie, to są spoko gry, nie, ale to tak trochę brzmi, nie, bo dużo takich eurograczy właśnie,
tylko żeby to nie brzmiało jak obelga, no fanów euro, tak? O, fanów po prostu dobrych gier Tak. euro. Dlatego Bardzo mówię, sobie że chwalili poczułem się po tego prostu jak Pagana. fan innego gatunku, który wszedł na nie ten film. Dlatego gra sama Tak. w sobie świetnie działa i jestem pewien, że grając w nią więcej, poznajesz jeszcze więcej tam możliwości tych blefowania, kręcenia się wokół siebie. Tylko, no, nawiązując do tytułu tego do tego naszego odcinka, ja poprzez takie gry, które mi pokazaliście, poprzez ostatnio rozgrywany kodeks, czy wcześniejsze LCG, dużo bardziej szukam gier tak niesamowicie intensywnych od samego początku. Na przykład Radlands jest też ciekawym nawiązaniem dla mnie do Pagana. W Radlands narzekali ludzie na przyciąganie liny, nie? Ale Radlands trwał 20 minut, 30 minut i tam miałeś tą możliwość pobawienia się tymi fortami. No tutaj graliśmy około godziny i chyba nie skończyliśmy. Już no po prostu nam się nie chciało dalej w to bawić. No i to jest... Więc zdecydowanie za długo. To jest chyba najlepsza pointa, nie? Że jeżeli przerywacie pierwszą partię, bo już takie są emocje, że już macie dosyć, to ten. Ale ja będę dalej jeszcze chamski i złośliwy, bo jakby cała ta historia tak śmieszkowo wyszła, właściwie chyba cały pomysł na odcinek się od tego Pagana zaczął. Tak. U nas to tak na naszym wewnętrznym czacie dużo radości bardzo dało, bo trochę ci powiercę. Tak jak się mówi zrobić Homera, to teraz zrobić Pagana. Tak, Pagana, Tarpana, tam dużo rzeczy było. I znowu, żeby nie było, bo każdy z nas na pewno nie jedno i nie 5 takich miał tytułów, które właśnie zagrał już po pierwszej partii, tam szukał, wystawiał na jednym, drugim, trzecim bazarku, albo co gorsze, jeszcze w ogóle nawet ani razu nie zagrał, tylko przechomikował zafoliowane pudło przez rok i w końcu to sprzedał. Albo wciskał koledze i mówi, że jest fajna, tylko że on ma za dużo gier. Ja bym to grał, ale mam za dużo gier. Kurde, naprawdę świetny tytuł. Ale żeby było śmiesznie, to często tak się mówi szczerze, nie? No, tylko coś tam nie gra. Chciałem zapytać właśnie, ile czasu zajęło ci podjęcie decyzji, że gra zostaje w kolekcji albo ewentualnie ląduje na bazarze? Nie, już w trakcie rozgrywki wiedziałem, że to nie jest to. I to jest zupełnie inne doświadczenie. Pytanie, czy zabrakło kogoś, powiedzmy, gdybym siadł z kimś, kto ma na koncie 100 partii i pokazałby mi, że każda karta ma tutaj znaczenie, że każda decyzja ma... Ale nie wydaje mi się. Być może na etapie za kilka dodatków i tak dalej to się zmieni, ale wydaje mi się, że na tym etapie jest to raczej właśnie kierunek w stronę eurogracza niż gracza LCG, nie? Takiego typowego, który lubi na ostre noże się ponaparzać. Bo gra jest po prostu przyjemna, nie? Po prostu sobie tam bawicie się, dłubiecie te surowce, ale to mówię, jak pewnie się więcej pogra, to robi się ciaśniejsza, no bo wiadomo, że jak człowiek nabiera skillu, to lepiej wykorzystuje te możliwości. Ja to wykorzystałem po prostu na bardzo podstawowym etapie. Ale ten Pagan tak dał mi też do myślenia spojrzenie trochę na to, gdzie ja jestem w tym momencie, nie? Jeśli chodzi o moje granie, które jest ograniczone czasowo. Czy jest to ciekawe miejsce? Wow. A też... Tak, no właśnie. I jak bardzo oddaliłem się od tego miejsca, w którym byłem, bo kiedyś rozmawialiśmy też o naszym dzieciństwie i obydwoje, jak to się ładnie mówisz? Obaj. Chłopcy to obaj. Obaj, tak, chłopcy to obaj. Graliśmy w RTS-y, tylko kiedy ty atakowałeś z orgami przeciwnika, to ja w Settlersach robiłem opcję wyłącz przeciwnika i po prostu obsiej pole, nie? Więc ja z zamiłowania po prostu uwielbiałem w planszówkach surowce, przerabianie drewna w deski i tym podobne. Orat labora i tego typu rzeczy. I to dla mnie gdzieś tam wciąż w sercu jest pod sercem, ale jednak to, co powiedzieliście o grach Sirlina, też szukanie jomi w grach, czyli jak bardzo poznajemy przeciwnika poprzez rozgrywkę, to jest dużo bardziej satysfakcjonujące dla mnie, dużo ciekawsze, kiedy ja gram poznając gracza, a nie grę. I to mnie fascynuje teraz właśnie w tytułach takich jak właśnie gry Stirlina czy LCG właśnie, że ja mam możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem, poznania jego stylu gry i tym podobne, nie? I mam do tego narzędzia i te rozgrywki są takie mięsiste od samego początku, że ja
pierwszą kartę zagrywam i się zastanawiam, kurde, czym tu przypieprzyć, żeby zabolało, nie? No, to się dużo zmieniło od czasów kawerny. To ja już Ale- rozumiem, no. dlaczego druga rozmowa moja z Piotrkiem o kodeksie ma taki tytuł, znaczy o Sirlinie, a nie inny. Że po grach Sirlina inne gry już nie będą takie same, Tak, Nagle rozumiem, pewne perły tracą. co ten- miałeś na myśli. No i tam do pierwszego odcinka też jest podtytuł Droga Wojownika, dla tych, co tam, słowa tam są dla tych, co miłują pokój i tak dalej. Ale dobra, to jest ode mnie, jeśli chodzi o moje doświadczenie, czyli A to ja jeszcze tylko jedno słowo, no, bo właśnie powiedziałeś o tym Yomi, nie? Czyli tym jakby czytaniu przeciwnika przez grę i ja myślę, że w tym Paganie jest jak najbardziej na to też miejsce. pewnie coś takiego I jest możliwość, tylko dowcip polega jeszcze na tym, że będzie wiele gier, które taką możliwość dają, ale po prostu nas nie bawią, nie? W sensie, no w kółku i krzyżyku, jak się jeszcze nie umie grać, tak? Jak jest się dzieckiem, tak? Jeszcze się nie ogarnia jakby Jak- strate... nie wiesz, że trzeba zacząć od rogu tam któregoś? Tak, to też jakby czujesz ten aspekt, o dobra, domyślam się, że on tutaj postawił, o nie postawił tego kółka, prawda? Oczywiście ty przejaskrawiam, tak, ten przykład z kółkiem i krzyżykiem, Tak ale było. ale że na pewno są gry, które dają taką możliwość, ale po prostu nie bawią, tak, że jako sama gra. O, ja dam przykład w sumie trochę może bardziej ambitny, szachy, tak? No mnie szachy po prostu nie kręcą, tak, nie dają mi radości. Doceniam, ale bardziej mnie gdzieś stresują i męczą rozgrywka niż daje fan, tak? Więc po prostu w szachy nie gram. No właśnie, więc też to dobrze, że to tak podsumować, bo nie chciałem, żeby to właśnie wybrzmiało, że to nie jest zarzut do gry, tylko do tego bardzo już określonego i wąskiego być może zakresu naszych zainteresowań po prostu w grach. I myślę, że no takie gry będziemy promować tutaj u nas na kanale. A ja bym- nie? Takich gier A ja szukamy. bym powiedział, że to nie jest tak, że to jest jakiś wąski zakres, tylko mamy pewne oczekiwania, no, pewne konkretne oczekiwania, zwłaszcza tutaj, tak jak powiedziałeś w tym przypadku, to miał być Netrunner Lite i tak dalej. No Netrunner to jest gra legenda, no to po prostu, no sorry, no gra była mocno nahypowana, oczekiwania były bardzo duże, więc z takiego konia jest naprawdę łatwo spaść, tak? A jak się rzeczywistość zderzyła z tymi oczekiwaniami, no to w połowie pierwszej partii już miała nowego szczęśliwego właściciela. Dobra gra, tylko gracz Tak jest. zły. O. Tak, No właśnie, dokładnie. Irku, To nie ja, tylko gra, to nie ty, to nie gra, tylko ja. czemu ty miałeś takie wysokie oczekiwania od Pagana? Wiesz co, i tu jest taka pułapka chyba zakupowa, w którą czasem wpadamy. Na zasadzie jest fajna gra, no to ja znajdę coś fajniejszego, nie? Mhm. I tak jak Piotrek mówi, no znaleźć coś fajniejszego od Netrunnera to nie jest takie hop. I to były te oczekiwania trochę się rozjechały, bo z jednej strony chciałem tak jakby złapać dwie stroki za ogon, z Piotrkiem pograć w tego Pagana i jednocześnie jeszcze z Tymkiem sobie połupać też w domu, nie? I to się rozjechało. Ani on, ani ja nie byliśmy tutaj jakoś zainteresowani. No, gorzej, nie każda gra jest dla każdego po prostu. Tak. Więc A co cię oczekiwania konia moje zrobiło? były- No, Już Tu jak jakiś marketingowcy napisali jakieś poezje, morskie opowieści, czy Polscy słyszałeś jakąś recenzenci. taką opinię, czy może grafiki Znaczy, cię wiesz co, przeciągnęły i ogólny dały ten kredyt hype. zaufania? kredyt zaufania na pewno też fabuła, czyli ten motyw takiego blefu, który bardzo lubię w Netrunnerze. A tutaj no też na pewno jest to doza blefu, tylko że no zabolały mnie te po prostu karty, które były bardzo, bardzo do siebie podobne w większości. Do tego chciałem dotrzeć, czyli de facto gra fabułą, może byś się zgodził, a może nie, tak ja to rozumiem, jak was słucham, bo sam w Pagana nie grałem, że to, co gra obiecuje po okładce i po fabule, jest kompletnie niesprzężone z mechaniką, którą znaleźliście w pudełku. Zgodzilibyście się z tym? Znaczy, jeśli ona jest reklamowana jako gra dedukcyjna, to w ogóle zupełnie nie. Bo no nie, tam Załóżmy, to że jest nawet na nie ma zasadzie, tego że marketingu. Znaczy ona dedukcyjna nie jest jako gra blefu, bo to są dwie różne rzeczy, nie?
samą swoją otoczką, Tylko, że artworkiem i też tym, że jedna osoba obejmuje postać tego łowcy czarownic, druga osoba czarownicy, to już jest sam ten podział ról niesamowicie dający duże pole do narracji, dużą właściwie już linię pobudza nakreśla, wyobraźnię. co należy oczekiwać, jak należy grać dobrze i mechanika i narracja powinny moim zdaniem iść w parze. I czy myślisz, że czy zgodziłbyś się, że to rozczarowanie wynika z tego, że mechanika w żaden sposób nie jest pasująca do narracji, którą gra od samego początku silnie rysuje? Czy może to z tego wynikać? Nie wiem, czy to można nazwać mechaniką, no ale no chyba tak, bo jeśli zamieniamy się z podstępnego łowcy czy czarownicy po prostu w księgowego, który gdzieś te surowce po prostu liczy i szachuje, no to jest to rozjazd, ale ja też jestem ostrożny w odczytywaniu, znaczy w przenoszeniu marketingu na samą rozgrywkę, bo są gry, które po prostu, no gra w założeniu, ten marketing gry ma ściemniać, nie? Ma tworzyć fabułę, której tak naprawdę nie ma w grze, no bo w grze się spotykamy, to nie jest RPG, więc to też już jestem nauczony, żeby w to aż tak nie wierzyć. Wiesz co, musiałbym więcej pograć, żeby zobaczyć, ile tam jest tej zabawy wokół właśnie oszukiwania, wokół mylenia tropów, nie? Ja tego tam nie spotkałem, zobaczyłem bardziej właśnie wyścig na te surowce. Ale wiesz, dużo ludzi w to gra, łupie, już turnieje są organizowane, więc na pewno jest tutaj gra. Więc to jest problem, że nie oszukujmy się, dzisiejsze gry, które wychodzą, to są bardzo dobre gry. Dlatego ja też nie bardzo jestem za tym, żeby w jakiś sposób ufać recenzentom, nie dlatego, że kłamią, tylko że te cechy, które one wymienią, no to będą jakieś plusy, minusy, ale no poniżej pewnego poziomu gry dzisiaj nie schodzą. A to, czy gra będzie miała ten ładunek dla mnie emocjonalny, którego szukam, to jest zupełnie inna rzecz. To żadna recenzja tak naprawdę tego nie wyłapie, bo ktoś może z jakiegoś powodu się przy tej grze świetnie bawić lub nie i to nie ma nic wspólnego z marketingiem, z mechaniką. Wiele wybaczamy niektórym grom, tak jak rozmawialiśmy o tym serialu Fallout, wiele rzeczy możemy wybaczyć, jeśli on nam daje coś innego. Tak samo z grami. I tutaj to tak jak my opowiadamy o tych grach, my nie robimy recenzji, my możemy przekazać nasze tutaj emocje czasami, że nas za serce po prostu ściska ta gra niesamowicie i próbujemy to opowiedzieć. Dlatego poruszyłem tego Pagana nie, żeby się w jakiś sposób pastwić, tylko wiem, że nasi słuchacze lubią paksy, tego typu gry. Tam widziałem też, przecież Misent już do ciebie napisał, podpytywał o ten, żeby przed zakupem zagrać u kolegi, że tak powiem, nie? Na przykład w takiego Pagana. Ale no bo jeśli zestawimy to powiedzmy z paksem na 2 osoby, nie? To jest to zupełnie inna gra. A też jeszcze tylko oddam ci rację, że miałeś rację, że ona też jest w sumie dedukcyjna, więc tam i blefu i dedukcyjna. I tak, zgadzam się z tobą, że faktycznie warto na koniec gdzieś samemu, jak jest możliwość, przetestować, tak, w miarę tanio właśnie u tego kolegi grę, bo to często jest, tak jak mówisz, bardzo subiektywne odczucie, tak, ktoś się zakocha pomimo wszystkiego, tak, w danym tytule, albo właśnie zupełnie obojętny mu ten tytuł będzie pomimo wszystkich tych zalet takich obiektywnych, które nawet widać, że to działa, to świetnie się ale jakoś tak, no, nie zażarło, tak, jest okej. A Piotrze, mówi, że jest dedukcyjna, bo przypomniało ci się, że jest, czy dlatego, że tak jest napisane? Że jest napisane, ale wiesz co, ale w sumie mechanicznie też, jednak tam się dedukuje, prawda, gdzie ta wiedźma jest, prawda, mimo wszystko, znaczy można strzelać, tak, ale jednak... Znaczy tam odstrzeliwujesz po kolei tych... Ale dobre pytanie. Tak naprawdę nie ma tam zbierania szczątków informacji. Tak naprawdę po prostu odstrzeliwujesz po kolei jednego za drugim, aż trafisz w końcu na tego. No, dedukujesz na takiej zasadzie, że patrzysz, powiedzmy, gdzie wiedźma się gdzieś tam przemieszcza, bo wiadomo, wiedźma też musi zrobić swoją robotę, nie? Więc, ale to nie jest na zasadzie zbierania fragmentów poszlak czy dowodów na to, że ona tam jest, nie? Tylko bardziej na zasadzie
no gdzie tutaj, czy to jest blef, czy nie, czy ona naprawdę... Zabrakło mi na przykład, tak jak w Netrunnerze, wiesz, zastawiania pułapek, czegoś takiego, nie? Bo chodzi o to, że te postacie są nieśmiertelne i to mnie tak chyba najbardziej... jak nie ma śmierci, pożogi, bo w Netrunnerze to możesz... faktycznie bazar. W Netrunnerze możesz zabić tego runnera, nie? No korporację nie zniszczysz, ale możesz ją zadusić finansowo, nie? I to czuć. I to czuć, no. Tak. Są te serwery, za którymi się chowasz, różne pułapki, różne brzydkie... Wiesz, tam każdy element w Netrunnerze jest wykorzystany. Kosz, Mhm. deck dobieranych kart, ręka, stół, wszystko gra. Mhm. Wszystko tworzy tą asymetrię, tworzy tą grę. No wchodzisz w to po prostu i czujesz, że masz kontrolę mniejszą, większą nad wszystkim, wszystko od ciebie zależy. No tutaj mamy na środku tych wieśniaków, których obstawiamy różnymi kartami, nie? Też mi się podoba fajnie, na przykład łowca zagrywa kartę tam śledztwa czy coś takiego, albo po swojej stronie, albo po stronie wiedźmy. Jak jest po stronie wiedźmy, to wiadomo, że jak ona wchodzi, to wtedy ma lipę, a jak jest po stronie łowcy, to jak on wchodzi, to ma tam jakiś bonus. Są fajne pomysły, nie? Tylko że zabrakło tego pazura. No może zardzewiałego. przyszłe sety, nie? No bo gra jest bardzo popularna, więc może przyszłe sety jeszcze rozkręcą, nie? I podkręcą, że tak powiem, tą grę. Albo może faktycznie, tak jak mówisz, że ten doświadczony nauczyciel, który pokaże i wytłumaczy, że nie, słuchaj, w to źle na to patrzysz, nie? W to się gra trochę inaczej. A może po prostu nie. Mhm. Dobrze, to teraz kto tam? Konrad, Piotrek, co wy niech chcecie jedzie. teraz wrzucić słuchamy. na złotym, białym koniu? Dobra, Albo no to ja w rdzawym. takim razie jesteśmy w temacie negatywnych zaskoczeń i ja opowiem o Oathie Cola Werley od Leader Gamesów, czyli jakby następcy Roota, głośno zapowiadanym na Kickstarterze ruszanym, i opisałbym tę grę jako, no obiecywali, ona obiecywała, że będzie taką wieloodcinkową epopeją, historią, którą gracze napiszą. Nie którą będą tylko czytali, tylko której będą mogli się zanurzyć i pisać ją od samego początku do samego końca, epizod po epizodzie. I twórcy starali się powiedzieć, że no właśnie to nie jest Legacy, bo tutaj nie mamy jakiegoś, powiedzmy, scenariusza i te następstwa, bardzo dużo jest sandboxowych rzeczy, bardzo dużo dowolności tworzą gracze. To jest tak, jakby jedna gra się wcale nie kończyła, tylko no przechodziła w kolejną i tak dosyć płynnie. Dalej, kolejny ważny element, który obiecywał Oath, to opowieść o rozkwicie i upadku systemu. System gra kluczową rolę i tam jest takim najważniejszym elementem tej całej opowieści. Mamy cesarza, który rządzi całą planszą od początku gry i o ten tytuł cesarski gracze będą konkurować. Niektórzy w trakcie gry przyłączą się do cesarza, staną się obywatelami i nie będą w stanie wygrać jako tako, jeśli będą dobrze wspierać cesarza lojalnie, ale będą mogli korzystać z przywilejów cesarskich aż do momentu, gdy zdradzą albo zadowolą się tym, że po prostu są w wygrywającym zespole, który się naturalnie stworzy. Przyjmujesz rolę przydupasa. Tak. Równoległe sposoby na zwycięstwo. Nie ma w tej grze żadnych punktów. Możemy wygrać poprzez zwycięstwo militarne, tak zwane spełnienie przysięgi. Mamy 4 przysięgi do spełnienia, z czego jedna na przykład to jest dominacja nad większością królestwa, w którym dzieje się gra, czyli posiadanie większej siły niż sam cesarz, i dzięki temu my zakładamy cesarstwo, a cesarz musi nam ulec albo stracić głowę, nie tylko tron. Mamy możliwość zostania wybrańcem ludu, podejście rewolucyjne, lewicowe, ale niestety tutaj dość ograniczone do rozsypywania przysług, pieniędzy, wzbogacania terenu. Ludzie będą nas kochali, będą nas wybierać i to jest takie nieagresywne przejęcie władzy. Można by to porównać do pewnego rodzaju religii, kiedy cesarz Rzymu, Cezar, przyłączył, jeśli dobrze pamiętam, przyłączył się do chrześcijan zamiast ich zabijać, bo widział, że zabijanie jest kontrskuteczne. Ten ruch rewolucyjny, ruch rewolucji chrześcijańskiej przybierał na sile i wolał założyć kolebkę chrześcijaństwa de facto u siebie, niż dalej próbować z tym walczyć, bo zobaczył, że to jest bez sensu i to jest to zwycięstwo
na przysługi. No i mamy też posiadanie sekretów, to jest zwycięstwo na szantaż, na politykę. Tutaj Piton by pewnie rzucił nazwiskami na teczki, kto ma jaką grubą teczkę na kogo i w ten sposób również można do niesamowitych zasobów gra spełniła. I to jest jej problem. Gra jest za ciężka, za duża i każdy z tych elementów, który naprawdę dostarcza, jest tak trudny do osiągnięcia, że gracze mi po prostu poodpadali. Byli zbyt zmęczeni i nie byli zaangażowani, żeby grać to dalej. Bo gra to, co zrobiła, wszystko dała. Tylko może się okazuje, że gracze nie szukają tego spełnienia marzeń tak naprawdę. Lubią być bardziej, no może w sumie nie wybiegajmy, pójdę po kolei. Po pierwsze, mieliśmy pisać tę historię, pisać ją razem, a ostatecznie podczas gry nie napisaliśmy tej historii. Nie byliśmy obyci w tej mechanice wystarczająco, żeby móc skupić się na tym, co te postaci wnoszą do lądów, w których chodzimy. Próbowaliśmy zrozumieć i za wszelką cenę uzmysłowić sobie, w jaki sposób moc danej postaci, którą napotykaliśmy na danym landzie, może nam pomóc osiągnąć zwycięstwo, którego nie do końca rozumieliśmy, jak mamy osiągnąć, jak w ogóle sobie mamy je wyznaczyć. I tak naprawdę trzeba w tej grze przejść niesamowicie dużo, nabrać w niej doświadczenia i nawet doświadczony gracz tego ci nie pokaże. Jak ostatnio graliśmy w Ruta, to mimo wprowadzenia dzień wcześniej, mimo prostego tekstu, tak dużo jest do uzmysłowienia sobie, przeliczenia i później powartościowania w konfrontacji z innymi asymetrycznymi wydarzeniami i frakcjami, że de facto grać w Oath'a zaczęlibyśmy po którejś kolejnej, 4., 5., 10. grze. I co do tej 10. gry? Tutaj mam taki straszny problem z Oathem, że ona za mało daje już w pierwszej rozgrywce, jest za duża, za ciężka, zbyt sandboxowa, nie pokazuje graczom, co mają zrobić, nie popycha ich we właściwym kierunku, nie ciągnie za ten rękaw w tych pierwszych grach i moi gracze pogubili się w pierwszej turze i cieszyli się. I jak ja czytam na forum, wiele osób pisało, że już cieszyli się, że w końcu gra się skończyła, bo stracili kontrolę nad pierwszą grą i ani nie dostali tej narracji, która gra obiecuje i moim zdaniem fenomenalnie dostarcza, ale no po prostu była poza zasięgiem przez bariery stawiane przez samą grę. Wiesz co, ja tak się wkręcę, ja grałem, nie wiem, 1 albo 2 takie, ale to takie strasznie bieda partie, bo samemu nie przeczytałem instrukcji i tak była mi tłumaczona, ale kurczę, nie wiem, czy my tego jeszcze nie graliśmy na Wassalu, nie? To strasznie było ciężko jakby wytłumaczyć. Pamiętam, że gra ma naprawdę strasznie zakręcone zasady, pokomplikowane, natomiast oddam to, że faktycznie mi się bardzo podobały tam pomysły w tej grze, w sensie ja tam widziałem oczami wyobraźni, że my faktycznie po tej krainie wędrujemy, spotykamy jakichś takich fajnych, unikalnych NPC-ów, którzy coś tam mogą dla nas zrobić, oczywiście nie za darmo z reguły, także tam pod tym względem takim właśnie trochę przygodowym jakby, tylko, bo to wydaje się, że to gra strategiczna jest, bo tam ja grałem z Łukaszem między innymi. Oni tam fajne rzeczy już robili, fajnie kompowali, ja to grałem straszną kaszanę, ale mówię, mnie gra zasadami mnie zniszczyła, tak? Przy czym mówię tutaj w dużej mierze po mojej stronie wina leżała, że no po prostu się nie przygotowałem do tej gry, a to jest gra, do której według mnie trzeba się bardzo dobrze przygotować, bardzo, tak? Na poziomie jakiegoś tam, nie wiem, Pax Renaissance czy czegoś takiego, trzeba przestudiować trochę, jak grać w tą grę i to każdy z graczy Możemy powinien. o tym pogadać, czy to wina gry, czy nie, ale to później, no dokończ. Tak, to mówię, to mi się bardzo podobało. Druga rzecz, w ogóle taki jeszcze szacunek do Ciebie, bo wiem, że Cole Wehrle to chyba jeden z Twoich ulubionych w ogóle takich designerów, to fajnie, że masz, że tak powiem, tak, że masz takie jaja, żeby, albo inaczej, że nie ma dla Ciebie tych świętych krów. Nie ma. Nie? Że jakby możesz człowieka lubić, tak, jako personę, tak, jako medialną, tak, no bo tam wódki pewnie razem jeszcze nie piliście. Możesz kochać jakieś pojedyncze jego tytuły, ale nie zmienia to faktu, że inne
będziesz uważał za złe, słabe, czy jeszcze coś innego, tak? Że nie jest dla ciebie jakimś takim papieżem, o którym nigdy nie można złego słowa powiedzieć, tylko co by nie zrobił, jakiej głupoty by nie odwalił, to jak złej gry by nie zrobił, to i tak jest dobrze. Kolejna rzecz, która jeszcze takim przyszła, to bardzo mi się podobały też te pomysły właśnie, dwie rzeczy. Jedna rzecz, że to też było reklamowane jako Kingmaker The Game, nie? To Czyli, zaraz że będę to poruszał. ja ogólnie doszedłem do takiego wniosku, że każda gra z niebagatelną interakcją między graczami, która jest więcej niż dwuosobowa, zawsze powoduje kingmaking. A to zostaw nie? to na koniec, bo... Po prostu, no nie, Kingmakingu. Dobra, ale tu mi się podobało to, że przez tą asymetryczność bardzo dużo właśnie ten kanclerz, tak, to, że można właśnie być tym citizenem, czyli obywatelem, tak, jakby wspomagać kanclerza albo zdradzić, tak, przejść na tego Exile'a, to bardzo fajnie mi się spinało tematycznie, ważne, tak, klimatycznie, tematycznie, nie tylko settingiem. Akurat setting jest dla mnie taki troszkę może za bardzo aż zakręcony, ale widzę te odnośniki do właśnie takiego naszego świata rzeczywistego i właśnie to, o czym ty powiedziałeś, tak, cały w ogóle system, państwo, polityka tak naprawdę, tak, zależności takie polityczne pomiędzy tymi różnymi jakby, no to nie są grupy społeczne, można powiedzieć, tak, czyli jakaś ta arystokracja, tak, no to brzmi po pierwsze bardzo ambitnie, brzmi bardzo świeżo, bo tak, no sorry, no takich gier za dużo się nie wychodzi i na pewnym poziomie to według mnie było zrobione naprawdę dobrze, w sensie, że czuć było, tak, czuć było różnicę, jakie masz możliwości, jak jesteś kanclerzem, a inaczej jak jesteś właśnie tym wygnańcem, tak, jakimś takim włóczykijem i gdzieś tam musisz po lasach się chować, w partyzanta bawić. Więc bardzo oryginalny temat, bardzo fajny klimat i to klimat, że to faktycznie, no ja czułem się jako właśnie, nie to co przed chwilą w Paganie, tak, że dołóż tutaj 4 kosteczki, tam dołóż 3 niebieskie, nie wiem, czy tam punktuję, czy przybliżam się do tego, żeby znaleźć tą wiedźmę. Natomiast no, instrukcja mnie zabiła i powiem, że do tego stopnia też miałem takie odczucie, że nie miałem ochoty angażować się i studiować tej gry, żeby do niej kolejne Bingo. podejścia i bardzo liczę na jakąś drugą edycję, czy może jakąś kontynuację, tak, być może w delikatnie zmienionym settingu, nie wiem, Dodatek ale na pewno podobno ma to trochę, zestreamlinowaną dodatek ma to podobno tam coś zmieniać. No, naprawić. Dla mnie miałem trochę... No, nowe mechaniki dodam. Nie, właśnie coś tam ma usprawnić, ale ja miałem takie poczucie, tak jakby ta polityka w końcu była rzeczywiście polityką. To znaczy, że zazwyczaj w grach po prostu politykę reprezentują karty. Dociągasz jakąś kartę i ona ci mówi, że no są takie i takie rządy. A tutaj tak naprawdę to zostało oddane w ręce graczy. Tylko tak samo jak wy miałem odczucie, że niestety te pierwsze rozgrywki, chyba też dwie rozgrywki zagrałem z Mateuszem, serdecznie go pozdrawiam, że bardziej się zmagałem z samą grą, z zasadami, niż właśnie z tą otoczką właśnie tutaj prowadzenia jakichkolwiek negocjacji. Tak. To, co nam teraz pokazujesz w Rucie tak naprawdę, Konrad, to pewnie z czasem przychodzi i Vote, tylko że no, tego czasu potrzeba dużo więcej. Dokładnie, chłopaki, dokładnie opowiadacie o tym, co ja czułem i jakie są moje zarzuty. I to w Oathie również jest, ale właśnie co robić, zanim się do tego dojdzie. I idealnie podsumowałeś, Piotrku, że tutaj no, brakowało ci tej chęci, żeby to zgłębiać. I to jest właśnie największy problem, największy właśnie ten ciężar Oath'a, że to jest za wysoki próg i droga do niego, żeby się wspiąć, szybko przestaje nam się wydawać atrakcyjna przez to, jak wysoka, jak wysokim problemem przejście tego jest. I jeszcze taki jeden kamyczek dorzucę. U nas był masakryczny downtime, a też spotkałem dużo opinii, nie wiem, czy Ty to prawda, narzekasz czy na nie. downtime. Powtórzę. Dobra, no to zwracaj mi uwagę. Pośpieszę mnie tam trochę, ale do czego zmierzam, że naprawdę czekałem, żeśmy grali 3 albo 4-osobowe partie, a podobno 4 najlepiej chyba ta gra śmiga, tak słyszałem w internecie.
że dosłownie ponad 20 minut czekam na swoją turę. I co, obgryzałeś paznokcie I w trakcie, wiesz, czy czekałeś po W jakimś... prostu? No właśnie, No bardziej właśnie. czekałem niestety. Bardziej czekałem. Interesowało mnie to, co inni robią, ale bardziej na zasadzie, że no nie znałem mechaniki i tak trochę chciałem właśnie poprzez doświadczenie, tak, obserwacje wyłapywać, co oni robią, albo właśnie w ogóle w jakim kierunku też zmierzają. Trochę mnie to też interesowało, żeby nie było, no ale przez to, że nie miałem tej kontroli, tylko znowu, to jest moja wina, tak, że nie znałem za bardzo zasad, nie ogarniałem, co się dzieje, to tak, wiesz, no patrzyłem na drzewa, ale kompletnie nie widziałem tego, Ja bym tego chciał lasu. porozmawiać kiedyś o tym, bo nie uważam, że to jest twoja wina, nie? Ale to potem wrócimy. Irku, tutaj słyszę, że coś też powiedzieć. Wiesz co, ja mimo tych powiedzmy takich ciężkich doświadczeń z pierwszymi partiami, to teraz po tym czasie ogrywania kolejnych gier, właśnie tak jak poznawania Ruta, znowu gdzieś te serce zabiło w kierunku tej gry i ja mimo wszystko bardzo chętnie bym spróbował, być może no jeśli się uda znaleźć jakiegoś takiego mistrza gry, który poprowadzi właśnie bardziej świadomie bo widzę wpisy osób, które przebiły się przez ten próg wejścia, jak są zachwycone tą grą, nie? Kiedy już ona już zaczyna rzeczywiście żyć swoim życiem, no to jest bardzo ciekawe, no ale do tego trzeba dojść, więc mam nadzieję, że będzie taka opcja. Ale jest dychotomia, nie? Jest albo zachwyt ludzi, którzy się przebili, albo kwik ludzi, którzy odpadli. I nie ma nic pośrodku, nie? No bo to absolutnie nie jest gra dla każdego. To absolutnie. Nie tak jak Ród z recenzji, jak się dowiedzieliśmy dzisiaj. Tak jest. Znaczy Ród dla mnie też uważam, właśnie że nie jest grą, ale recenzent twierdzi. przez Ród się ludzie przebili jakoś, nie? Ale wiesz, w Ród naprawdę gra mnóstwo osób, takich niedzielniaków, nie? Ja na przykład tej gry kompletnie nie ogarniam, znaczy nie mówię, że jakimś jestem omnibusem, tylko no, już trochę pograłem po prostu w różne gry, nie? A Ród mnie... Myślę, że w Ruta można grać na różnych płaszczyznach, nie? Też bardzo tak na zasadzie zdobywania punktów, to co ja miałem okazję pograć no. Dla mnie Oath to jest trochę tak jak ja się zmęczę z Ulyssesem James Joyce'a. Nie wiem od ilu lat już go czytam, zaczynam po raz kolejny. Myślałem, że to jakaś woda. Nie, ale to jest właśnie tytuł, który niesamowicie dużo wymaga samozaparcia od odbiorcy, nie? I to mi imponuje w Werlu, że on się tego nie boi. Kurde, no. Tak. On rzuca taką cegłą i mówi, no radźcie sobie z tym. Ja w to grałem, mi się to podoba. Pamiętam jak w wywiadzie on się trochę tak tłumaczył właśnie, bo ktoś mu zarzucił, że no ale tymi obywatelami tak naprawdę nie chce grać. No kto chce być przydupasem? No grałem po to, żeby wygrać, no. A on mówi, że no w ich grupie to przechodziło, to ludzie po prostu tak się w tą historię, narrację wsiąkali, że no chcieli zrobić wszystko, żeby te królestwo powiedzmy nie upadło, nie? Więc fajnie jest zobaczyć grę oczami autora, nie? To, co nam pokazujesz teraz przy Rucie, to myślę, że to jest właśnie takie, po to ta gra została stworzona przez Werla, nie? To, co nam pokazujesz teraz poprzez te negocjacje, poprzez ten kruchy balans, to właśnie tak w Ruta myślę, że planował grać Werle, a nie tak jak ja gram na początku, na zasadzie kto szybciej uzbiera 30 punktów, kraftuje najwięcej przedmiotów i tak naprawdę każdy z nas grał solo. Oczywiście była interakcja, były walki, ale nie było wglądu na taki całokształt, który teraz nam pokazujesz, że zobacz, robiąc to, rozwalasz cały balans gry, że tak naprawdę sobie niszczysz tą grę, bo ty już sam nie wygrasz, bo rozwalasz Piotrka i mi otwierasz drogę do zwycięstwa, nie? To jest zupełnie inny odbiór i tak samo w Oath, no, dotarcie do tego, jak autor widzi tę grę, no to trzeba się przedrzeć przez te wszystkie zasady, no, jeśli ma się tyle zaparcia, no. I zadajesz sobie pytanie, po co, nie? No. Jeszcze się wtrącę, bo powiedziałeś, że fajnie jest zobaczyć grę oczami twórcy, a ja bym to bardziej poszerzył, że fajnie jest zobaczyć grę oczami tego fana, tak? Tylko przez fana rozumiem nie osobę, która zagrała partię, tylko ewangelizatora, czy nawet aż dwie. Tego, który głosi to. Jeszcze raz? Ewangelizatora, który się zakochał w tej grze i
jestem głosicielem tej gry. Ale wiesz, ale katuje tą Mhm, grę, tak. nie? Ogrywa i wiesz, i po tej 20 i 120 partii dalej ta gra go fascynuje, tak? I jest zakochany w tej grze, a nie właśnie osoby, która, wiesz, zagrała partię albo może nawet dwie, no mocno 9/10 i wiesz, i ciach następną grę i już do tej Tak wróci jak może za 4 ten lata. koleś, bo ktoś tam, który wiesz, testował Station upomni. Fall, ma ponad 100 partii i on, wiesz, Out i Station Fall mają dla mnie Ten Czech, tak, zbliżone bieguny, że tak powiem. Tam też w pierwszym odczuciu te gry się rozjeżdżają, nie? Że walczysz z tymi zasadami, widzisz, że tam jest gra, ale nie możesz jej tak jakby złapać, uchwycić, no bo jest tego za dużo, a po jakimś tam czasie dopiero pewnie się to ogarnia. No. Mhm. I jeszcze jeden wątek, bo też to Konrad poruszył, bo powiedział o tym, że właśnie Oat taką ma olbrzymią obietnicę tych wszystkich no bardzo ambitnych, tak, założeń tego państwa, tak, jakiegoś systemu takich całych zależności politycznych i że to dowozi. I tu mi, wiesz co, i że to jest problem gry. I tu mi przed oczami stanął jeszcze inny tytuł, Space Empires 4X. Ja bardzo mało GMT? grałem w tą grę. Tak. Tak, GMT. Ale według mnie na tyle, na ile grałem, mówię, bardzo mało grałem, być może będę musiał to odszczekać, ale na ten moment zawsze jak myślę sobie o Space Empires 4X, to myślę sobie faktycznie, wszystko tam Tak. jest. Jest budowanie floty kosmicznej, jest rozwój technologiczny, jest to fog of war, tak, żeby szpiegostwo właśnie takie, zaskoczyć no. taką technologię. Szpiegostwo jest, tak, jest jakieś różne są typy ekonomii, jakichś połączeń tych pipe'ów, można w różne te takie jakby buildy iść, tak, różne jakby gałęzie technologiczne, tak jak jest drzewo technologiczne, prawda, to jest zainwestować w jakąś jedną gałąź, kilka innych odpuścić. Są emocjonujące bitwy kosmiczne, a później jak gram w grę, to jest dosłownie siedzenie w jak ten Księgowy? tak jak ty mówisz, ten księgowy, tylko pisanie, skreślanie po 20 razy, mylenie się później jedna bitwa, ktoś wygrał i poddanie partii. I to wszystko jeszcze zajmuje około, nie wiem, tam 2,5-3 godzin, nie? I jest takie, kurde, no coś tu jest nie tak. Coś tu jest mocno nie tak. Wszystko jest, wszystko to, co jest napisane w instrukcji, co jest w jakichś tam materiałach promocyjnych, w recenzjach, to wszystko się zgadza, ale gram w tą grę i jest takie poczucie, no nie, coś tutaj nie gra. Coś tu jest. Ja nie mówię, że tam, wiesz, nie ma tego momentu napięcia na przykład, kiedy właśnie siedzimy w tych notesikach i co on tam knuje, co on tam kombinuje, nie spodziewa się. Tą ostatnią Tak, nie spodziewa się, że takie jednostki na niego naśle, ale później momentalnie po prostu ten balonik pęka i taki, nie wiem, taki niedosyt czuję. Pierwsza bitwa wydaje się tą ostatnią. Może, No dobra, to jak jesteś już przy... No. Tak, może problemem jest to, co wykładałem. W ogóle nie mogę się doczekać, aż nagramy jakiś odcinek o Rucie i Coluerle. To będzie Tak. pasjonująca, długa rozmowa. Tak, tu Może, już ja tytuł nie grałem mamy, w... czyli Tak. Root dla tych, co nie lubią Roota. O, tak się będzie odcinek nazywał. O. Nie grałem w Space Empire 4X, ale to, o czym rozmawiacie, opowiadacie, że gra się przeciąga i później balonik pęka, to jest to, co wykładałem Irkowi wielokrotnie, opowiadałem też tobie, Piotrze, że to jest nierozpoznanie, jaki akt gry właśnie trwa. I gra też w swoich, powiedzmy, zasadach umożliwia granie złe. To prawda, zgadzam się, ale wiesz co, według mnie też problemem tej gry jest to, że ona wszystko bierze zbyt literalnie, że Tak. słuchajcie mnie? Tak. Że ona bierze grę komputerową, gdzie też właśnie budowaliśmy stateczki, wysyłaliśmy na drugi koniec galaktyki, upgrade'owaliśmy tam technologie nowe, w ogóle wynajdywaliśmy typy statków kosmicznych, wysyłaliśmy na drugą stronę planety, strzelaliśmy się i ona to wszystko przynosi na planszę, a gry planszowe właśnie jakby siłą gier planszowych jest prostota, minimalizm pewien poziom wyższy abstrakcji i wycinanie tego, co wiesz, jeszcze w grze komputerowej przejdzie, bo albo szybko trwa, albo coś tam się dzieje, albo automatycznie pewnie tak, że klikasz tylko, żeby ktoś przeleciał na drugą stronę kosmosu i podmiana tyle, masz walone algorytmu jajca. cyfrowego na mózg gracza, nie? Że gracz musi być w stanie ogarnąć.
To też, ale wiesz, już nawet zakładając, że też grałem na przykład w grę komputerową z żywym przeciwnikiem, nie? Że tutaj ona to zbyt literalnie wzięła, zresztą nawet jak gdzieś tam kiedyś jakiś chyba wywiad czytałem, to ten gość po prostu grał w gry takie planszowe właśnie wargamy, czy takie żetonówki. wargamy właśnie kosmiczne z lat jakichś tam, nie wiem, 50. Ten czy gość, czyli 70. twórca, tak? I musi to Space Empire. Tak, Space Empire. Tak, twórca. I po prostu on chciał sobie parę rzeczy zmienić, dodać właśnie jakieś tam inne typy statków i tak dalej. I to czuć, że ten design jest taki właśnie nawet nie z poprzedniej epoki, ale dosłownie sprzed kilku epok. Nie? Że tam to zbyt jest wszystko literalnie, nie? Że wiecie, jest na przykład wielka plansza, olbrzymia plansza i tam jest kosmos, tam prawie nic nie ma. Nie? Także jakby nie ma jakiegoś manewru, czegoś takiego za bardzo. Ja tutaj trochę, wiecie, trochę przerysowuję, ale jest tego naprawdę bardzo mało, nie? Jak widzę, że jest gdzieś planeta, to po prostu lecę w po najkrótszej drodze, w najprostszej linii po prostu lecę do tej planety i tyle. No, nie ma tutaj nie ma żadnej ciekawej decyzji, a to wszystko trwa, prawda, zanim ja tam dolecę. Że można by to było jakoś uprościć, zestreamlinować, zrobić bardziej elegancko. I wtedy gra zamiast 3 godzin by być może trwała godzinę na przykład. I to byłby zupełnie inny Tak. experience. Nie? I wtedy mnóstwo tych zarzutów, o których ja mówię, w ogóle by nie istniały, nie? W ogóle by się nie pojawiły. Tylko wręcz Pusta byłyby zaległe. plansza. Od Ołfa chciałbym tutaj wrócić. Po Mhm. grze, którą kiedyś prowadziłem, miałem ochotę pisać na 10 000 znaków, co się działo w tym królestwie. Dla mnie każdy z tych mieszkańców prowadzał coś, jakąś narrację i mogłem opowiadać o tym i opowiadać. Fascynowało mnie to, a gracze, z którymi później rozmawiałem, zastanawiając się, czy w ogóle będziemy umawiali kolejną partię, twierdzili, że plansza była pusta, nic się nie działo i na forum też to czytam i mi serce krwawi, ale to nie jest wina graczy, moim zdaniem. Ale to jest temat też zasługujący na cały oddzielny odcinek. Mogę wrócić No, do a opowiadania tutaj- o Owie? Czy Tak, jeszcze coś takiego właśnie. dodać? No. Tak. Dobra, więc tak, przede wszystkim mam tutaj zanotowane i to jest temat, zajawka właściwie, rzucę tylko hasło, nie chcę za bardzo tutaj rozkliwiać się nad tym, ale jaka jest rola punktów w pomaganiu graczom w wejściu na odpowiednią strategię, w odpowiednim kierunku, w ustaleniu celów. Root robi to moim zdaniem dobrze, a Oath kompletnie się w tym zgubił, a Pagan możliwe, że robi to zbyt intensywnie i przykrył tymi punktami tę narrację. Ale chciałbym bardzo wrócić do tej rozmowy o punktach, jak będziemy gadali kiedyś o Rucie, bo dzisiaj to nie wiem, czy zdążymy, już kupę czasu nagrywamy. Więc przebiegnę dalej. Opowieść, Dobra. obietnica opowieści już w tym momencie mi się wywaliła. I Oath już na tym jednym elemencie, której gracze nie czuli tej opowieści, zawiódł na całej linii, bo cała reszta zbudowana jest na tej obietnicy, a gracze moi tego nie poczuli. W trakcie pojedynczej partii Jest. w sensie. Nie czuli tej narracji, a cały Oath jest zbudowany na narracji. I jest ten za wysoki próg wejścia, żeby do tej narracji w ogóle dosięgnąć i bez niej reszta elementów jest pusta. Moi gracze nie widzieli na planszy nic poza kolorowymi drewnianymi elementami. I to jest właśnie moment, w którym uważam, że Oath poległ pod własnym ciężarem. I na tym można by skończyć, ale zarzutów mam dużo. Jeszcze więcej. No, To poczekaj jeszcze sekundkę. To ja tylko na moment się wtrącę, że to faktycznie brzmi trochę jak ten zarzut Irka odnośnie gier z klimatem, że tak rozumiem twój zarzut, tak, że problemy techniczne, tak, czyli właśnie skomplikowanie zasad i ilość były tak przytłaczające, że ludzie w ogóle zapomnieli o tej potencjalnej narracji, która mogła Nie się zadziałała. tworzyć. Że po prostu, że tak bardzo jakby kręcenie tymi pedałkami w rowerku było skomplikowane, trudne i przytłaczające, że w ogóle nie mieli czasu, ani ochoty, ani siły jeszcze, żeby w ogóle spojrzeć z nad kierownicy i jakieś widoki Wiesz, podziwiać na 100%. tej ciężko przyrody. się bawić na imprezie, powiedzmy, wigilijnej, kiedy przygotowywałeś cały stół, wymyłeś okna, zrobiłeś 12 dań, to już tylko czekasz, kiedy goście po prostu już sobie pójdą, żeby móc odpocząć. Już nie masz ochoty na zabawy i żarty wujka, Zdziśka o polityce, nie?
Trochę tak, tylko No tutaj to dobra. spada na graczy, na gości, niestety, a nie na organizatora. Jak ja hostuję, Aha, to ja się z Mhm. tym liczę. I są gry nawet, których ja hostuję gry i sam nie gram. Nie jestem stroną, tylko prowadzę graczom i totalnie to akceptuję i biorę z tego bardzo dużo przyjemności. Tutaj jednak ciężar przygotowania i hostowania tej imprezy spada na gości, a nie powinno się tego oczekiwać od gości. Bardzo łatwo taki kruchy system wywrócić i ołów łatwo bardzo wywrócić. tak, bo w Nie Rucie traci dajesz konwencji. rady poprowadzić nas za rękę, nie? Ogarnąć to jako taki właśnie gospodarz i pokazać, na czym gra polega i wprowadzać nas, nie? No tutaj w Wołt jednak ta ilość zasad no, wymaga od tego, żeby każdy z graczy tak naprawdę poznał, przeczytał zasady chyba. No, Przed i pograł rozgrywką. kilka razy tak naprawdę, tylko kiedy grać, nie? Jak już od pierwszej gry wypadałoby grać dobrze. Znaczy, no mi się wydaje, że to kwestia robienia resetów. Gramy godzinę, reset i później znowu, powiedzmy, znowu sobie godzinkę już z tą wiedzą. Może to by było lepsze rozwiązanie. Ale wciąż no, nie mamy dostępu do tej wtedy żadnej narracji, nie? Ile razy możesz grać? Ale poznajmy rezygnując? mechanikę. O to chodzi. Ale widzisz, cały ołów jest zbudowany na tej narracji, na tej historii. Mechanika tego Jezusa od przysług, tego szeptucha, ona jest zbudowana wokół narracji królestwa i trzeba się w to wkręcić, żeby te systemy, żeby te mechaniki nabrały sensu, żebyśmy zaczęli widzieć w nich wartość. Mhm. Okej, rozumiem. I Więc jeśli reset tu nie pomoże. zrezygnujemy z historii, to jest równa szkoda, jakbyśmy w ogóle jej nawet nie osiągnęli, mimo próbować, więc w sumie to myślę, że warto próbować, tylko no właśnie, jak to zrobić? I nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, jak wprowadzać OUFA. Nie umiałbym. Trafisz na dobrych graczy, Nie, to chyba tak. albo nie. Tak. Nie mam pomysłu. Musimy Nie? dedicated group, tak? Musisz mieć ludzi, którzy po prostu będą zaangażowani w to, tak? I poniosą ten koszt, tak? Czasu, przygotowania, tego, że przez jakiś czas będzie no mech, tak? Gra i to obietnicę, że później się Tak. rozkręci, tak? Że później ma Udawało- być lepiej. No mówię, ja przez to nie przeszedłem. Nie? Udawało mi się wprowadzać na przykład Ruta i Pax Pamira do osób, do grup, które nie lubiły negatywnej interakcji i były spocone od razu pod prysznic, po rozgrywce i to była dla nich męczarnia, ale niesamowita męczarnia, niesamowite doświadczenie i nigdy nie chcą w to więcej grać, ale nigdy nie zapomną tej partii. Udało mi się już wypracować podczas tej naszej wspólnej partii, na przykład w Pamirze wtedy w ogóle nie grałem, bo nie wiedziałem, jak mam móc pomagać graczom w podejmowaniu decyzji, kiedy byłbym stroną. Więc jedynym sposobem było nie grać, być takim bezstronnym głosem zaświatów. I to była cudowna gra, ale kolega mi powiedział na przykład, że dopiero kiedy znalazł sojusznika, to poczuł się dobrze, bo on woli koopy. I udało mi się stworzyć w Pax Pamirze i w Rucie taki nastrój, w którym każdy mógł się odnaleźć. A w ołów, nawet na teoretyczny sposób, no nie umiałbym poradzić nikomu, jak ma poprowadzić spotkanie Wołfa. Nie mam pomysłu, do teraz nie wiem, jak pokazać piękno tej gry, jak ktoś sam nie chce go szukać. No, No tak, to jest mocno hermetyczny, nie, tytuł. Mówię, liczę na zestreamlinowaną wersję i myślę, że to nie jest niemożliwe. Bo URL już kilka gier, tak, wydał to drugą edycję. Chociaż akurat John Company chyba 2 nie jest No wcale tak. zestreamlinowany względem 1. Więc na 2 babka wróżyła. No. W każdym razie rola punktów w pomaganiu graczom. Bardzo ważny element, też Kolo o tym wypowiada się w kilku podcastach, ale myślę, że to będzie fajny element do rozmowy o Rucie. Jadę dalej. Asymetria. dobra. Asymetria w ołfie jest nie taka jak w Rucie, że każdy gra własną grę. Asymetria w ołfie to jest asymetria siły. Coś, co jest dużo bardziej podobne do świata, w którym żyjemy, że istnieje system, jakieś państwo, jakiś aparat władzy z monopolem na przemoc i ołf porusza ten temat. I jest problem, zgrzyt kolejny, bo gracze
z mojego doświadczenia mają, i nie tylko z moich doświadczeń, a również z lektury na forach i na Board Game Geeku, mają straszny problem, jak się odnaleźć w tym, że od samego początku mamy przepotężną postać, która rządzi całym systemem i można albo przegrać dołączając do niego, albo przegrać walcząc z nim. Nie widzą całego piękna, który ta narracja buduje i tych sojuszy, które mogą się zawiązać, no bo jak wygrać, kiedy jest się w sojuszu, prawda? Piękny temat, ale znowu pada pod własnym ciężarem. Gracze tego nie dźwigają. Jak słyszę po raz kolejny o kingmakingu, strasznym w tej grze, albo o tym, że już się cieszyli, żeby tylko głupią kostką rzucić, bo kanclerz to rzuca głupią kostką i tak wygrywa. Kanclerz wygrał przed rzutkością. Ja mam łzy w oczach za każdym razem, jak to czytam, a tyle razy to czytałem. Dotrwanie tym cesarstwem do tej tury jest osiągnięciem i jeśli spłycamy tę historię, a dlaczego spłycamy? Bo tak ją widzimy, bo za ciężka jest ta gra. Ciężko nam zobaczyć te wszystkie połączenia, kiedy każde zrozumienie każdej karty, każdej akcji i każdej drogi do zwycięstwa jest dla nas tak wymagające. No i właśnie, nie? No właśnie, ale to tak, też oprócz tego, że jest trudne, trudne, to jeszcze jest nieprzyjemne, jeśli nie gramy kanclerzem, bo na początku jesteśmy robakiem, bez szans, z ambicją, żeby być wielkim robalem, ale gra nam nie mówi jak. No właśnie, i znowu to jest pytanie, nie? Czy tak już abstrahując od złożoności zasad, nie? Ale samo to właśnie ta taka olbrzymia asymetria, nie? W tej potędze pomiędzy kanclerzem a pozostałymi graczami. Asymetria siły to jest bardzo, bardzo ważne. Tak. Słuszna uwaga. Czy to twoim zdaniem jest wina graczy, czy to jest właśnie wina gry? Temat na cały odcinek, ale moim zdaniem, jeśli gracze źle się czują grając w grę, no to designer mógł lepiej ją albo zaprojektować, albo zapakować. Czy wytłumaczyć jeszcze jakieś wskazówki strategiczne tego typu Na rzeczy, przykład. tak? Do tego służą punkty, ale unikam tego tematu jak można, bo to jest na 2 godziny. Nie, bo jakby ja się też zgadzam, że to według mnie gry, gdzie jest tak olbrzymia asymetria siły, są rzadko spotykane, albo gry, gdzie jest taka bardzo krucha ta asymetria siły, że wiesz, że ktoś właśnie nagle może stać się mega potężny. I teraz rolą wszystkich pozostałych graczy przy stole jest odczytanie tego stanu gry, utworzenie tych tymczasowych sojuszy i bicie tego lidera, To się prawda? nam Ale Maria znowu, nie tak przypomina. bicie, żeby go... O tym samym pomyślałem, że to są po prostu bardzo trudne i bardzo wymagające gry, już abstrahując, wiesz, od wszystkich 200 zasad, nie? Jeszcze jakichś tam iluś tam wyjątków, tak? Które w tej grze są, tak? Że inny przykład jeszcze, jaki mi przychodzi do gry też, to jest Chicago Express, który ma banalne zasady. U nas też Ma kazus banalne Chicago zasady, Express, że no po prostu nie da się w tę grę zapanować nad tą grą, bo ktoś tam wygra przez przypadek. Czy Indonezja, nie? No, zabrał mi spółkę i tyle i przegrałem. Tak, ale w Chicago Express naprawdę zasady są trochę bardziej skomplikowane niż Ticket to Ride, a gra jest bardzo wymagająca. I to musi 4 graczy siedzieć przy stole i wszyscy muszą być świadomi, tak, tego. Pilnować balansu. Tak naprawdę wszyscy balansują cały czas grę tylko. Właściwie na tym się bardziej skupiają i tylko na tym, żeby na końcu delikatnie było na ich stronę przesunięte. Więc to po prostu jest bardzo duże, bardzo ambitna gra, tak? Pod samym tylko tym jednym względem, tym jednym malutkim względem. A niestety większość współczesnych gier nas tego oducza, znaczy na zasadzie daje nam produkt w pełni bezpieczny. Chroni nas taki, przed którego tym. nie jesteśmy w stanie wywrócić, nie jesteśmy w stanie popsuć sobie rozgrywki nawzajem. A to są gry, no, które gracze robią, tworzą. No. Natomiast mówię, ja tak cały czas też, ja jestem bardzo sceptycznie jakby nastawiony do Outa, ale no ja cały czas podkreślam, że ta gra przynajmniej jest świeża, jest oryginalna, wnosi coś nowego. Ona może być mniejszym lub większym niewypałem, być może, nie wiem, bo za mało pograłem, ale przynajmniej coś próbuje nowego zrobić, a nie w kółko jedno i to samo, już do pożygu po prostu od ponad dekady klepać. No zgadza się. Ale dobra, to tak. Zgadza się. To jest w ogóle taka opowieść o utopii. I cała ta gra jest utopijna, epicka, jak ten Ulises i
no i właśnie, kurczę, nie? To może Werle już za bardzo w imersję poszedł podczas designu, już się za bardzo Może. wkręcił już w tą utopię. Może, ale to popłynie. też w ogóle podziwiam, wracając, zanotowałem, zapomniałem się odnieść, że podziwiam jego szefa, Patryka Lidera i Cola, że robią takie gry z takim dużym ryzykiem, nie? Że nikt ich nie będzie chciał kupić, bo to nie są Mhm. gry łatwe, lekkie, przyjemne do polubienia. To nie jest jak Lech albo Specjal, tylko to są, kurde, harde ipy, 100 ibu, no i to jest ryzyko duże, komercyjne. Tak, ale wiesz, oni mieli ten złoty strzał Wiesz, z Rutem. jadą na rozpędzie, ale dalej robią absolutnie złoty ambitne strzał. gry. Tak, I Rut też Tak, był na tak, maksa to prawda. ambitny, a Nawet- się podjęli tego projektu. nawet coraz bardziej. No, nie powiedziałbym. Myślę, że Arx to jest odwrót w stronę Ruta. Dobra, przepraszam, o Oucie myślę. Okej, to już jest stara historia. Zwłaszcza było 10 000 premier Dobra. z Kickstartera w międzyczasie, a niedługo będzie kolejna Arx. Już płynie. Dobra, opowiadam dalej, chyba że chcecie coś dodać. Tak. Jasne. Dawaj. Kolejna, to jest ten temperament. Mamy te różne drogi do zwycięstwa. Można być tam, gra obiecuje, że możemy być Jezuskiem, możemy się przyjaźnić, możemy się tulić, a i tak wygramy. I to jest, kurczę, w praktyce plan, to jest fajna z kolei utopia. Fajnie się o tym opowiada, ale to jest, jak się okazuje, ściema. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, gracze nauczeni, że no gramy, żeby zwyciężyć. To jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego oczekujemy od gry. Nawet Oath nam mówi, że naszym celem jest objęcie tronu. Jak nie w tej grze, to kolejny. To jest ciekawy kolejny aspekt. Ale jak cieszyć się pokojową przegraną? Jak zaakceptować, będąc na przykład grając, roleplayując takiego Jezusa, jak zaakceptować to, że kraj jest pogrążony w chaosie, albo, nie wiem, sprzymierzyć się z tyranem tylko po to, żeby odnieść jakąś korzyść. To jest bardzo taki kruchy balans, w którym jeśli usiądziemy z niewłaściwymi, źle powiedziałem, jak usiądziemy z osobami, do których nasza narracja nie będzie pasować, to nigdy nie zwyciężymy i skazujemy się na męczarnię. W sensie, że oni będą grać Na przeciwko przykład, nam, tak? jeśli zdarzy się, że 4 osoby są bardzo skupione na zwycięstwie, chcą knuć i ktoś chciałby jednoczyć i stać się liderem trzeciej drogi, powiedzmy, który miłością i otwarciem i streamami w Sejmie chciałby dochrapać się do takiej, powiedzmy, dyplomatycznej siły, teoretycznie, narracyjnie i tymi przysięgami Oath daje taką szansę, ale de facto to wciąż wymaga dużej bezczelności i agresji, knucia i pewnie zdrady, żeby do tego się dochrapać. I tutaj A moim powiedz mi, zdaniem... czy to nie jest, Mhm. a czy to nie jest tak, że tak jakby zwycięstwo w tej grze może jest rozłożone na kilka partii, to znaczy, że ja sobie w tej rozgrywce, powiedzmy, zakładam, że będę pomagał takiej albo innej frakcji, nie? No bo po skończeniu rozgrywki tak naprawdę ta gra się nie kończy. Ona się nigdy nie kończy. No bo ktoś obejmuje, powiedzmy, stanowisko tego kanclerza, tak, to się nazywa, ale czy on zwyciężył? No on po prostu obejmuje na przyszłą rozgrywkę takie stanowisko. Więc To jest obietnica. Więc to jest gra, która nie ma końca, nie? No i właśnie I tutaj być może ona Mhm. no, I tutaj że moim być może ona zdaniem zachęca nas, jest kolejna Problem? rozbieżność, nie? Bo to jest gra, która w założeniu, obietnicach nie ma końca, ale jednak kończy się jakimś zwycięstwem. Mamy później etap rozkładania nowego królestwa. Jest to odcięcie i przede wszystkim siądź do gry, która nie ma końca i zachęć jeszcze ludzi, zaproś do stołu. I niech oni się czują komfortowo, grając w grę, która nie ma końca, którą, skoro nie ma końca, nie da się zwyciężyć. Czym jest zwycięstwo? I tutaj właśnie Oath nam prezentuje bardzo podobne do naszego prawdziwego życia dylematy, w których każde małe zwycięstwo daje nam jakieś korzyści, możemy coś stracić, poświęcić, ale gry planszowe tak nie działają.
I... No właśnie, to o tym żeśmy rozmawiali Tak. też o obietnicach, że, Dokładnie. że to nie jest RPG, że tu nie wchodzimy w rolę. Dokładnie. Tu ta mamy za narracja- zadanie rozwiązać zadanie matematyczne. po prostu na Dokładnie. koniec. Ta narracja dylematów, które stawia przed nami gra, no ciężko przekładają się na przyjemność z tej gry i łatwość w osiągnięciu tego celu, tym bardziej, że no właśnie mamy cały czas tykający nad głową zegar, że mamy kilka tur, a potem mimo wszystko następuje przerażająco twardy, jak na obietnicę, którą ta gra robi, reset. Jeśli nie osiągnęliśmy zwycięstwa, to może mamy jakiś wpływ na kształtowanie tego królestwa, może będziemy przybocznymi w przyszłej turze, ale tak naprawdę w kolejnej grze zaczynamy od nowa, niezależnie od tego, A wiecie, co oni by chcieli, żeby było. a wiecie, co jest tu największym problemem? Opowiedz. Wszystkie te legasy łączy tak naprawdę jedna wspólna cecha, że to są kooperacje. I to jest tutaj problem, Tak. bo gdyby to była kooperacja, to by wręcz się solo. udało. Bingo. Tak jak mamy Kingdom Death Monster, mamy potężnie wielki tam świat, wiesz, gdzie tak naprawdę to samo robimy, tworzymy sobie swoją wioskę, królestwo, ale nie ma wygranych, nie dążymy i to wprowadza ten element RPG, którego tu brakuje poprzez właśnie to, że rywalizujemy ze sobą. Dokładnie. I to jest takie sprzeczność. zaburzenie, no, Mhm. Dokładnie. bo masz pandemię, Ticket to Ride Legacy, to wszystko jest kooperacja, walka z grą, my jesteśmy ci dobrzy, którzy walczą z grą. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to też ograniczenie czasowe. Zwróćcie uwagę, że planszówki też są mega dobre pod tym względem, że one są dosyć krótkie w porównaniu z grami komputerowymi. W sensie, no, są gry, które tam się gra 3-4 godziny na planszu, czy nawet trochę więcej, ale tak. no i to jest i tak niewiele w porównaniu z planszówkami, grami komputerowymi, które tam często trwają po naście, czy kilkadziesiąt, czy no tam rzadziej pewnie Planszówka jak paręset film, godzin. kończy się w czasie jednego spotkania, nie? Jest klamra. Tak. Tak. Więc pewnie lepszym rozwiązaniem byłyby jakieś mini kampanie, czy coś takiego i ewentualnie możliwość, nie wiem, połączenia tego w jakąś taką większą kampanię. Chociaż chyba tutaj też można było jakoś taki mix and match, nie? Robić, czy Tutaj no, nie wiem. Ale Obietnica zasadniczo jest problemem. ja się tak, masz rację. Poza tym, szczerze powiedziawszy, no właśnie tak sceptycznie, no ja chcę zagrać partię. Ja nie wiem, czy ja następną partię zagram za tydzień, czy zagram za pół roku, czy w ogóle, nie? Jakby, no rozumiem, może nie jestem też targetem, nie? Jakby tego legacy całego aspektu, ale to tak no brzmi podejrzanie dla mnie, ale okej. Natomiast różnorodność, tak, tych wszystkich kart i tak dalej, że ja nie muszę jechać z tym legacy, tylko sobie mogę po prostu potwierać te kopertki i sobie losowo powrzucać te karty i to będzie działać, czyli sobie zrobić takiego, nie wiem, Pax Renaissance czy coś takiego, to już mi się bardzo podoba, to olbrzymi No plus. właśnie, i tutaj Ołów, jeśli chciałbyś się wkręcić w tę historię, zaangażować i czerpać z niej maksa, no to jest dokładnie ten argument, który powiedziałeś, a kiedy my znowu zagramy, czy ja w ogóle będę pamiętał, co ja grałem i po co i z kim. I kolejny jest etap, w którym musimy już mieć odpowiednio dobraną grupę, która już istnieje, która się spotyka, tylko zamiast na przykład, nie wiem, RPG, bo skończyliśmy kampanię, gramy w Ołfa i spełnienie takich warunków to jest dla wybranych. I to jest mój zarzut do Ołfa, nie? Bo jednocześnie No tak, no. bo fajnie byłoby w niego grać lżej. Idealna bardzo grupa chcemy ludzi, też która tytuł. przełoży wynik nad rozgrywkę, nie? O, Że no i powiedzmy właśnie. poświęcą nawet wynik kosztem tego, że to będzie fajna historia. Robię to, bo to będzie fajna historia. Ale co ty robisz? Przecież to, wiesz, to nie ma sensu, stracisz tyle i tyle. Dobra, ale to jest fajna opowieść. Tutaj pomogę temu złemu kanclerzowi, bo ja widzę, że ono się zmieni. Czy coś takiego. I teraz pytanie, czy nie lepiej po prostu w RPG zagrać? No. O, Który ma dużo mniej zasad. to nieprawda. Nie, no RPG, A jeszcze RPG zapytam- mistrz gry po prostu sobie zasady przyswoi, tyle, nie? No, to współczuję. Mów, Piotrze. A jeszcze zapytam, ale w Wołta nie da się zagrać pojedynczej partii? Da się zagrać pojedynczą partię, po prostu grasz w Legacy i nigdy nie grasz drugiej i jest okej.
Nie, a dlaczego? A później sobie zagram drugą z innymi kartami. Też można tak. Można w ten sposób. Reset za każdym razem. I zupełnie olewam jakieś tam jakiekolwiek historie, nie? Tylko jeśli już w nią grasz znowu, no to lepiej już kontynuować po prostu chyba. Zresztą ja jeszcze zapytam, czy ktoś przejrzał nawet sobie te karty i tą historię, nie? Czy ta historia jest w ogóle tego warta? Czy ona jest taka interesująca? tam nie ma Bo ja- historii. Ja mam powiem jedną rzecz. Tam nie ma historii. To jest kwestia, z czym startujemy od A, że to następnego. gracze sobie tworzą, tak? Z czym, Dopowiadają tak, sobie. z czym startujemy Dobra, z dobra. kolejną rozgrywką. Czy te pola będą wysycone z kart, czy te pola będą drogi i tak dalej. Nie, to tylko tak, o to chodzi. A, okej. To ja może Dobra. tak ci Trochę na to inny styl. odpowiem. Dobra. Bardzo się postarali, żeby ten element legacy i tej wiodącej historii, która ciągnie się i angażujemy się, która emocjonalnie jest niesamowity, jest wspaniałą obietnicą i jeśli byśmy z niego zrezygnowali, to nie potrzebujemy OUF-a, mamy lepsze gry. A, no to nie, no to tutaj już wiesz, no to w tym momencie to już krzyżyk stawiasz na tej grze dla I o mnie. to mi chodzi, dlatego to mi jej żal, nie? No to doszliśmy do tego. Tam To myślę, że doszliśmy aplikacja mogłaby naprawdę dużo pomóc. No ale z kim byś grał? Nie, ale panowie, poczekajcie, ale przepraszam za wrażenie. Jak masz zajebistą historię, to siadasz i piszesz książkę, albo kręcisz film, a nie robisz grę i tam dopychasz butem jakoś tą historię. No ale ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem tego fenomenu, no, że ludzie muszą rzucić kostką i przesunąć pionek, żeby przeczytać następny akapit z książki, zamiast po prostu przeczytać kolejny akapit z książki. Nie rozumiem Znaczy, tego. no, Jakby nie- no nie różnica czuję jest nigdy- taka, że bierzesz w tym udział, nie? W przeciwieństwie do książki. Ale odtwarzasz scenariusz. Odtwarzasz trochę scenariusz, tak. który już jest No napisany. tak, to zawsze też mój zarzut jest do kopu. To jak czytam książkę, to też odtwarzam ten scenariusz, tylko nie muszę jeszcze się wydurniać i przesuwać pionka po planszy. No, I udawać, że coś ode mnie zależy. Nic od ciebie nie zależy, bo już dawno jest to napisane. A ja się przecież. cieszę, że zrobili Fallouta jako serial i lubię i gry komputerowe i serial i nie mam nic przeciwko, jak ktoś próbuje książkę przenieść na planszówkę albo do filmu, albo planszówkę do gier komputerowych. Bo czemu nie? Nie musisz kupować OUF, ale żeby tak od razu tutaj krytykować za sam wysiłek? No co ty? Nie, to znaczy... Każdy może, co kto lubi, nie? Ja rozumiem, że są ludzie, których to strasznie jara i że czują z tego niesamowitą radość, że przesunęli ten pionek i dzięki temu odkryli, znaczy że ta historia w tym w kierunku się OUF-ie tego potoczyła. nie ma. Bo... A ja po prostu sobie ale nie, ja mówię o Legacy teraz, Aha. przepraszam, teraz tak już odrywając trochę od Outa. A ja sobie po prostu następną stronę w książce przewracam i też odkrywam, jak ten spisek się zakończył. No i to mnie zaoszczędzam dzięki temu trochę czasu i rozkładania gry i nie wiem, jakieś... No ale dobra, To, że co kto lubi. do ciebie to nie trafia, nie znaczy, że tego tam nie ma. Ja nie odżałuję, ale rozumiem i podziwiam, bo Pandemic Legacy odebrał numer 1 na Board Game Geeku mojemu ukochanemu Twilight Struggle, Zimnej Wojnie. Ja to przeżywałem strasznie, aż zagrałem i że okej, to jest nowatorskie, to może zadziałać. Ale dla ciebie nie musisz kupować, ale tutaj no, dosyć ostro pojechałeś i ja bym w silnej opozycji stanął. I jeśli coś takiego jest i ludzie się tym zachwycają, to mają pełne prawo, a gdyby OUF nie powstał, to byśmy nie mieli o czym dzisiaj narzekać. Znaczy dobra, nie? Okej. Jeżeli to tam mechanicznie faktycznie właśnie ta historia jest odwzorowana, no to spoko, nie? No to wtedy szacunek. Ale jeżeli to jest właśnie paragrafówka, też nie rozumiem na przykład fenomenu komiksów paragrafowych i tak dalej. Mnie to na przykład irytuje, że muszę skakać po stronach zamiast po prostu sobie przelecić tą historię. Nie? Ale mówię, no To jestem jesteś ja. ty. No ale jest to dla mnie Ja mam bardzo fajne dziwne, doświadczenie powiem paragrafowe. Mianowicie w paragrafówce poniosłem śmierć i zacząłem grać i doszedłem do tego samego motywu. Doszedłem do tego samego miejsca i znowu zrobiłem dokładnie to samo, no bo gdybym nie wiedział o tym, że pójście tam skończy się śmiercią, to moja postać, którą odgrywałem roleplayowo, zawsze chciałaby to zrobić. Zapętliłeś się. I się zapętliłem i uznałem, że nie mogę podjąć decyzji znając przyszłość.
I de facto w połowie pierwszego tomu serii, która tam miała, nie wiem, chyba z 20 tomów, po prostu sprzedałem, czy tam dałem komuś w prezencie tę książkę, że to nie dla mnie, bo za bardzo się wkręciłem i odgrywanie tej postaci było dla mnie wtedy ważniejsze niż ciekawość, co się dzieje i co napisali No dla mnie twórcy. jako... To ja tak samo zrobiłem, ale ja tego nie uznałem za Ja zaletę. nie mówię, że to jest zaleta. Ja Tej byłem książki. niezadowolony bardzo. No to tak samo jak ja, tylko ze skakania po prostu bezsensownego po scenariuszu, który po prostu... To jest jakby ktoś napisał książkę, tylko później randomowo pomieszał strony i tylko zrobił jakąś mapę, w jakiej kolejności te Byku, strony czyta. Ale to, No nie- że no do nie, ciebie no to bo nie to brzmi trafia, jak nie znaczy, że dramat. jest bez sensu. Nie, ale poczekaj. No to do mojego argumentu się proszę odwołać, a nie, że ty tak sobie sądzisz, a ten, no. Wszystko się opiera Jaka jest... o wagę decyzji. No, Gdzie się mylą? tu i tu masz decyzję, no, masz decyzję, nie? Masz, powiedzmy sobie na początku przygody wziąłeś łom i później on ci się przydaje, przechodzisz do tego paragrafu, masz łom, to możesz przejść dalej. Nie masz łomu, przechodzisz w inną stronę. No i zmienia się ta fabuła, nie? Czytając książkę, nie masz tego wyboru. No, jest to mały wybór, ale jest, no. Na tym polegają RPG, że wchodzisz w rolę, wchodzisz w grę i ta historia się tworzy na twoich oczach, nie? Tu jest to zminimalizowane do takich prostych rzeczy. Ja też doskonale rozumiem twoje zarzuty, bo zawsze też mi to denerwowało, że przechodzę coś, co już ktoś napisał, nie? Że tak czy siak wiem, że tutaj już ktoś był, to już nieraz mówiłem, ale no też jako dziecko się zachwycałem właśnie Wojownikami Autostrady i paragrafówkami. Dzisiaj już nie, dzisiaj już też cenię sobie chyba wysokiej klasy. Nie, ale opowieść. Irku, ja jako dziecko się zachwycałem kółkiem i krzyżykiem, no rozmawiamy tu i teraz. No nie? tak, To, ale to, no- wiesz, to, że kiedyś inne rzeczy nas kręciły, to jest spoko. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, no czy to, że ja wziąłem ten łom albo go nie wziąłem, czy to faktycznie sprawia, że ta historia, gdyby nie była zwyczajnie napisaną książką, gdzie w tej książce już po prostu, nieważne, albo wziąłem, albo nie wziąłem tego łomu, czy to nie byłoby po prostu lepsze rozwiązanie? Do tego po prostu zmierzam. Książką czy komiksem. No to zwykłym, ci mówię, tak kwestia, liniowym, tak, że nie czy czerpiesz przyjemność z tego, że masz jakąś decyzję. No. W przypadku paragrafówek jest to mała decyzja, ale jest, że masz wpływ na to, co dalej się wydarzy. I zawieszasz tą Tyle. niewiarę. Nawet jeśli ten wpływ jest tylko iluzją, to cieszysz się, że możesz go... No właśnie, ja do tego zmierzam, że to jest. No ale jak że jest iluzja? zabawa. No nie jest iluzja. Że No nie jest iluzja, no bo masz dwie ścieżki, wybierasz jedną. No, chcesz poznać drugą, no to czytasz jeszcze raz i wybierasz no drugą. ale jedna z nich jest ślepa. Nie. Tak jak przed chwilą Dlaczego? powiedział Konrad. No akurat w dużo- tym przypadku, którym podał, Bo giniesz, no to musisz pójść no to w drugą okej, stronę. w tym przypadku, w właśnie. którym powiedział giniesz, a w innym przypadku nie, to zależy od fabuły. Może być tak, że po prostu zwiedzisz pewne lokacje, tak jak w gierce, zwiedzisz pewne lokacje, których nie poznasz przechodząc w tą stronę i tyle. No, To jest w ogóle bardzo nie ciekawy rozumiem temat. za bardzo. No, Iluzoryczne wybory i sama radość z podejmowania wyborów, powiedzmy, no jeśli ktoś bardzo naiwnie postrzega daną grę i się nią cieszy, lub jeśli nawet próbuje ją analizować, to musi zawiesić pewną niewiarę, jest standardowym zabiegiem w grach komputerowych od niemalże początku, kiedy gry komputerowe były jeszcze tekstowe, do tych wszystkich gier paragrafowych, RPG-ów i gier planszowych. Tutaj ten motyw, żeby dać graczom wybór Mhm. i gracz myśli, że on ma duże znaczenie, a tak naprawdę to tam w sumie nie, to jest część tego No. doświadczenia. I po to, kurczę, moim zdaniem się przy tych grach wszystkich spotykamy, gramy w nie, żeby się tymi wyborami bawić, bo w sumie co za różnica, czy ja mam 20 czy 30 punktów i kompletnie mnie nie obchodzi, czy wygram, czy przegram, bo to nie zmieni mojego życia. A zobaczcie, jak ogromne znaczenie, jak ogromną wartość to dla nas może Ja mieć. cię kiedyś nagram po partii z Ja nami, chętnie to posłucham nie na powiesz, temat czy miało twoich znaczenie. doświadczeń po graniu w Labirynt. Już się nie mogę doczekać tej partii, nie? Tej opowieści. Ja akurat myślałem o kondeksie, nie, ale to jaka No to wiązanka zaraz będę poleciała. czekam na twoją wiązankę. Bardzo mnie interesuje, co o Labiryncie masz do powiedzenia. Pozwólcie, że szybko, ostatnie 2 punkty. Kolejna jest Sandbox i na szybko. Jesteśmy przyzwyczajeni w grach do tego prowadzenia za rękę, do tego, że wybieramy lewe albo prawe, łatwe wybory i podejmowanie tych decyzji dla nas przyjemniejsze niż rzucenie nam jakichś odległych celów, które sami musimy sobie ustalić, sami wybrać drogę, którą do nich idziemy
i tak naprawdę nie znajdujemy żadnego potwierdzenia, czy robimy dobrze, czy źle. To jest kolejne odwołanie do punktów, których bardzo chciałbym w przyszłości porozmawiać. W Oath kompletnie z punktów zrezygnowano i to jest kolejna cegiełka, która dorzuca do zagubienia graczy i do tego, że nie mogą odnaleźć się w tym świecie. I ostatnia rzecz. No, O, Irku, dobra. poczekaj sekundkę, jeszcze jakbyś się na sekundkę się... No, Irku, chciałeś coś powiedzieć? Nie, słucham. A to nie, to ja tylko bym powiedział, że dla mnie to jest mega A. zaleta. By- Ale no rozumiem, że niedzielni gracze, że tak powiem... To ja wrócę tak, do kontekstu. Będzie dla nich Oath trudniej. jest zbyt duży, żeby jeszcze graczom utrudniać. I to jest jeden z elementów, który sprawia, że rzadkością jest podźwignięcie tego. Rozumiem, nie? Ale bardziej się bym skłaniał do tego, żeby go upraszczać i gdzieś przycinać w innym miejscu, niż akurat tutaj zamieniać, wiesz, cele konkretne na PZ. Wybiegasz 10 rozmów do przodu. Ja po prostu podsumowuję, jaki jest. Dobra. I kolejne, łącznie ta suma tych trudności wynikających ze skali Oath'a sprawia, że gracze nie poczuli przywiązania do tych postaci, nie poczuli przywiązania do tego królestwa. W pewnym momencie puszczali kierownicę i w tym momencie ich gra się de facto kończyła, a razem z brakiem ich zaangażowania kończyła się cała narracja i całe królestwo znikało. I dlatego rozczarowaniem jest dla mnie Oath. Podsumowując, rozczarowaniem jest gra czy ludzie? Rozczarowaniem, rozczarowaniem, Opluł Ołta i na koniec powie, bo to już z tymi ludźmi nie gram. i myślę, że już kilka razy to powiedziałem dzisiaj, że bardzo dużą rolę design i gra ma na to, co czują i robią gracze. Więc źródłem tych problemów są gracze, ale przyczyną ich jest gra. Okej. Gra wymaga po prostu idealnych graczy, takich jakich sobie założył designer. I to do tego stopnia, trochę że tak. jest to aż utopijne założenie. I po spełnieniu Mhm. tych utopijnych założeń dopiero wtedy gra działa. No dobrze, no to co, teraz posłuchamy o labiryncie? Tak, jedziemy z labiryntem. Ja tutaj troszeczkę opowiem, jakby jak wyglądały tam dosłownie dwie ostatnie moje partie, zresztą z Konradem. No bo to była do tej pory Tak w twoja skrócie. mocna dziesiątka, no mamy odcinek o labiryncie, no taki, no Tak. pełen zachwyt, jeśli chodzi o to. Też zachęcam jakby do odsłuchania. Tam właściwie wszystko pozostaje w mocy, no ale te rzeczy, które się, że tak powiem, zmieniły, tak, w moich odczuciach, to właśnie będę chciał się na nich skupić, więc tutaj nie będę jakby opowiadał, o czym jest labirynt i tak dalej, tylko jakie problemy zacząłem dostrzegać, więc Mnie. w ogóle zacznę od tego, tak. Nie, Konrad, tak, właśnie nie, wręcz przeciwnie. W ogóle zacznę od takiego delikatnego spoileru, że niestety tak naprawdę, bardzo dobrze, że ostatnio parę poznanych gier, zresztą dzięki Konradowi tak naprawdę, a mam tutaj na myśli ten kodeks, który wiem, że tam strasznie hypuje i to się pewnie źle skończy, ale no nic, jakby nie będę ściemiał, tak, no zakochałem się w tej grze. To dosłownie przeprowadziłem denominację u mnie w tym moim rankingu BGG przez kodeks, tak bardzo mi się podobał, że musiałem dosłownie przelecieć sobie, zwłaszcza po tych topowych u mnie tytułach i poobniżać im oceny, tak bardzo ten kodeks jakby gdzieś w tym rankingu takich gier, które chcę grać, tak, które chcę ogrywać, które najbardziej moją wyobraźnię, tak, jakby zajmują, się wybija. Więc to jest jedna rzecz i jedno z ofiar właśnie tego zabiegu, ale to nie tylko przez kodeks, o tym za chwilkę, jest właśnie labirynt, tak, wojna z terroryzmem, a my żeśmy grali tak naprawdę w Forever War, czyli tam drugi dodatek bodajże do labiryntu. I teraz tak, na czym polega problem? Problem polega na tym, że mieliśmy dwie około 3-godzinne, jak nie lepiej, nawet troszeczkę partie, gdzie kości kompletnie wywaliły partię jednemu z graczy. Akurat tam było tak, że
mi one wywaliły, ale to nie ma, naprawdę ja nieraz wygrywałem dzięki kościom, nieraz przegrywałem dzięki kościom w labirynt, to nie o to chodzi, czy ja wygrałem, czy przegrałem. Jakbym wygrał, to by nie zmieniło to mojej oceny. I teraz tak, ja w dalszym ciągu bardzo lubię labirynt. Nieco mniej, ale to i tak jest naprawdę u mnie w tym momencie mocno 8 na 10, przy czym u mnie, tak jak mówię teraz po tej denominacji, to 8 też są naprawdę wysoko. Natomiast po pierwsze problem polega na tym, że ja mam bardzo mało czasu i w pierwszej kolejności po prostu wybiorę te gry, które mam wyżej ocenione, bo po prostu jeszcze mi większą radochę dają. Plus, i tutaj dochodzimy do pewnych rzeczy, o których już mówiliśmy. Po pierwsze, tłumaczenie zasad do tej gry to jest koszmar. Mało tego, że tych zasad jest mnóstwo, że tam jest mnóstwo wyjątków na dziubdziane, które je da się wytłumaczyć tematycznie, ale mimo wszystko trzeba je spamiętywać. Ja mam na pewno ponad 120 partii, już teraz nie chcę sprawdzać. Myślę, że ponad 400 godzin rozegrane w labirynt, a musiałem sobie, co prawda teraz miałem dłuższą przerwę, ale musiałem sobie z pomocą gracza tam zerkać, przypominać pewne rzeczy, pewne procedury, tak, co się wykonuje w jakiej kolejności, krok po kroku śledzić, żeby się nie pomylić. To jest jeden problem. Ale jest drugi, i to trochę też jest echem, czy lustrzanym odbiciem tego, o czym ty powiedziałeś przy okazji Ołta, to jest to, że nowi ludzie przez pierwsze, myślę, że przynajmniej 5 partii mają straszne, ale to straszne problemy z tym, żeby mieć jakikolwiek strategiczny plan na to, co robić. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że ty mnie się wielokrotnie pytałeś, że chciałeś coś zrobić i byłeś taki zagubiony. Kurczę, ale powiedz mi, to ma w ogóle sens? Czy ja w ogóle w dobrym kierunku idę? Co mam robić? Dlaczego mam robić? Po co mam to robić? Zgadzam. Czy dany ruch mnie przybliża do wygranej? Czy w ogóle ma sens jakikolwiek? Wiesz, nie mówię, że wszystko, nie mówię, że ty cały czas mnie się pytałeś, ale wielokrotnie takie pytanie pojawiało się, mimo tego, że starałem się ci zwracać uwagę właśnie na takiej wysokopoziomowe twoje cele, tak, strategiczne, że tam chcesz, żeby Stany Zjednoczone miały wysoki prestiż, żeby tam dżihadyści mieli wysokie fundusze i tak dalej, tak, że chcemy mieć dużo tych dobrych państw, tam ci chcą mieć tych państw islamskich dużo i tak dalej, to w dalszym ciągu, a ty też jesteś doświadczonym graczem i w trudne tytuły, bardzo skomplikowane grałeś, w dalszym ciągu byłeś przytłoczony Tak tą było. grą. I wiesz, to nie chodzi o ciebie, tylko no, po prostu z każdą jedną osobą, z którą gram, ja również, mnóstwo partii trzeba poświęcić na to, żeby w ogóle jakieś mieć takie rozeznanie, co robić, w jakim kierunku w ogóle iść, tak, żeby to się trzymało kupy. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dla mnie gra powinna, a wręcz według mnie musi mieć pewną niepewność. W sensie, jeżeli nie ma żadnej niepewności, jeżeli jest w pełni policzalna, to jest po prostu równanie, tak? Czy tam zbiór, tak? Iluś tam równań z rozwiązaniem i tyle, tak? I to jest kwestia policzenia sobie, to dla mnie już nie jest gra, tylko puzelek matematyczny do rozwiązania. Natomiast powinna budzić niepewność, tak, że kurczę, chciałbym zrobić tą akcję i akcję B i akcję C i nie wiem, nie jestem w stanie z całą pewnością stwierdzić, że akcja A jest lepsza od B albo od C. Chcę wszystkie zrobić i muszę podjąć jakąś tą męską decyzję i na coś się zdecydować i później żyć z konsekwencjami tej decyzji. Natomiast nie powinna budzić aż takiego zagubienia, zwłaszcza dodając do tego właśnie tą ilość zasad, wyjątków i też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę nawet chyba ze 2 razy taki miałeś komentarz, że o kurczę, nie wiedziałem albo tam zapomniałem o jakimś tam, wiesz, wyjątku od jakiejś tam zasady w tej grze. I powiem więcej, ja się zaczynam zastanawiać, czy te wszystkie 2 miliony zasad i wyjątków w tej grze są naprawdę niezbędne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak bardzo ta gra jest losowa. Bo ja rozumiem, że ta gra jest w pewnym stopniu symulatorem, czy nawet w sporym stopniu ma być symulatorem. Oczywiście jako gra planszowa, tak? To nie jest gra komputerowa, gdzie można tam miliony obliczeń robić w ułamku sekundy, tylko to trzeba wszystko jeszcze ręcznie obsługiwać. Natomiast mimo wszystko pytanie, czy nie dałoby się tego zestreamlinować. Nie wiem, takie rzucam pytanie, bo
bo znowu ten cholerny Sirlin mi przychodzi do głowy, gdzie no gość naprawdę tak tnie, robi tak eleganckie gry, a mimo wszystko pełne klimatu, pełne tematyczności, gdzie to, co jest najważniejsze, czuć, ale jest to tak usprawnione, tak uproszczone są te zasady, jak to tylko jest możliwe. Co nie znaczy, że są banalne te zasady, ale są naprawdę są eleganckie. I mam jeszcze jeden, no właśnie, jeszcze na sekundę wrócę do tej cholernej losowości, bo w sumie od tego to się zaczęło, bo ja mam z tą grą i z jej losowością jeden poważny problem, mianowicie jak już się trafi taka partia, a w tej grze dosyć często się ona trafia, że jednemu z graczowi kompletnie nie idzie i to głównie kości po prostu go uwalają, to nie tylko ta partia jest mega frustrująca i taka niesatysfakcjonująca dla gracza, którego to spotyka, no bo kurde, no kości mi nie pozwoliły grać, ale również dla wygranego taka partia według mnie jest niesatysfakcjonująca i takich partii w tej grze jest po prostu za dużo. Jak na ilość zasad, na czas, który jest potrzebny, na rozgrywkę, na wytłumaczenie tej gry, na to, żeby gracze zrozumieli właśnie strategicznie, co jest sens robić, czego nie jest, czego lepiej nie robić w danej sytuacji. I ja wam dam jeszcze taki kontrprzykład, że są inne gry, które też mają paskudne zasady. Nie wiem, Pax Renaissance mi przychodzi do głowy, Gra o Tron, na przykład karciana Masz na LCG, myśli, że trudne do też ma wytłumaczenia, czy że jest dużo krzywdy? trudne do wytłumaczenia i też trudne do wytłumaczenia, dużo przykrych rzeczy się dzieje, dużo wyjątków i też ciężko jest takie strategie, tak? Znaczy wymaga to pewnego czasu, tak? I doświadczenia, żeby to dobrze grać strategicznie. Natomiast ja pokażę komuś ten Pax Renaissance, czy tą grę karcianą o Tron karcianą LCG komuś. Być może ona się spodoba, być może nie, ale Labirynt to jest jedyna gra, za którą ja muszę przepraszać. Obczajcie? Dosłownie ja muszę przepraszać. Ja nie zliczę, ile razy ja wygrywałem w Labirynt i dosłownie przepraszałem, że no kurczę, no niestety, no kości ci nie szły, no nie miałeś tej szansy. Dobrze grałeś, tu miałeś mega dobry plan, fajnie kombinowałeś, no ale kości niestety raz ci nie podeszły, drugi raz ci nie podeszły, trzeci raz ci nie podeszły, no to już niestety po tym to już nie miałeś absolutnie żadnych szans. A mi jeszcze, wiesz, ta kosteczka się dobrze układała. I ta gra za często właśnie, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja naprawdę lubię losowość w grach. Natomiast w tej grze za często te kości po prostu mówią jakiemuś graczowi, że no sorry, ty dzisiaj nie pograsz. I to, co mnie boli, to jest to, że w takiej, powiedzmy, że gramy i mija tam 1,5 do 2 godzin, obydwa gracze grają naprawdę fajnie, naprawdę sprytnie, naprawdę dobrze kombinują strategicznie, podejmują właściwe decyzje, wykorzystują błędy przeciwnika, ogółem jest mega, a potem przychodzi taki kluczowy moment, ktoś robi na przykład ten wielki dżihad, okej, pierwsza próba, 45% szans, rzut monetą, nie udało się, życie. Ale jest tam modyfikator odpowiedni, tak, oblężony reżim, drugi raz rzuca i ma 3 porażki. I w efekcie miał 94% szans na sukces, 6 tylko procent szans, że mu się nie uda. I to jeszcze by było do przeżycia, ale po drodze traci 5 komórek, traci 2 karty tam z 3 obsami, 6-8 tam obsów i kij wie ile tych akcji na podróże, 5 obsów na namnożenie, razem ze 20 albo nawet więcej obsów, czy ogólnie zasobów, akcji, kart, nie dostaje nic absolutnie i zwróćcie uwagę, że tutaj przeciwnik nie zrobił nic, nawet nie kiwnął palcem, bo ja już abstrahuję od tego, że przeciwnik w międzyczasie też coś jeszcze robi, żeby przeszkadzać, żeby spowolnić i tak dalej, tylko tutaj tylko gra spowodowała, że praktycznie, nie wiem, połowę czy więcej roku pojedynczego, tak, czyli takiej ręki kart, poszło wszystko do kibla, przeciwnik w żaden sposób na to jakby nie wpłynął, tylko gra powiedziała, że no nie, teraz sobie zrobisz przez najbliższe 45 minut, sobie będziesz próbował coś robić, ale nic nie zrobisz. I w rezultacie kończy się to tym, że mamy 1,5–2 godziny mega fajnej partii i nagle jest taki olbrzymi pierd śmierdzący. Olbrzymi, paskudny, po prostu
przez grę, tak, spowodowane, przez mechaniki. I znowu, i też taka mnie myśl jeszcze natknęła, czy mi do tej gry jest potrzebny drugi człowiek, bo jeżeli ta gra ma być pewnym symulatorem, ona dobrze to robi, nie? Ona to robi naprawdę sprytnie, te właśnie rzuty na sukces. Tylko czy ona się w takim razie nadaje jako gra kompetytywna, do grania przeciwko sobie? Nie? To mnie też tak natknęło, bo no właściwie nawet w tych najfajniejszych partiach, które były mega zacięte, no to zawsze można powiedzieć, że to się sprowadziło tak naprawdę na końcu do tego, że komuś o ten jeden czy o 2 rzuty kostką lepiej podeszły. Po prostu. Ale to mówię, to już do ten. Także ja tutaj strasznie ponarzekałem, przy czym ja uwielbiam w dalszym ciągu Labirynt, tak? Ale ja zagram w nią tylko albo z graczami, którzy już obczajają zasady, albo tak jak na przykład Konrad, który no strasznie mnie katował, tak? I po prostu wykażał taki naprawdę bardzo dużą determinację i entuzjazm, że bardzo chcą spróbować, tak? Pomimo tych wszystkich wad, o których ja tutaj powiedziałem, to chcą zagrać. Także taki mój tutaj żyk na Labirynt. Czyli nie gracze, Jesteście tam jeszcze, czy ja już gadam sam do siebie? Nie gracze, ale raczej graci nie, tutaj rzuciła samą siebie. Tak, tak. Natomiast jakby lekcje, jakie z tego wziąłem, to kilka mam rzeczy. Pierwsza rzecz to tak sobie uświadomiłem jeszcze, to też żeśmy z Wirkiem kiedyś rozmawiali gdzieś przy innej okazji, te błędy poznawcze. W sensie tutaj mi bardziej chodzi o to, że jak mi dużo czasu zajęło dotarcie do tego punktu, w którym tutaj jestem. Że to zajęło ze 400 godzin grania w tą grę, ale jeszcze musiałem po prostu, ileś czasu musiało minąć, jeszcze musiałem pograć w inne gry, musiałem mieć przerwę od tego labiryntu też, żeby te emocje, że tak powiem, opadły i tutaj najbardziej piję do tego, że sam też często jakby wpadam w tę pułapkę, że na przykład ktoś przychodzi na forum, zagrał tam jakąś jedną partię, Food Chaina czy coś, no i tam pisze jakieś takie trochę banialuki, nie, na temat tej gry. No i człowiek się już gotuje, nie, no bo zagrał tych partii tam 15, 10 czy nawet paręset i myśli sobie, nie, jedną partię zagrałeś i tutaj masz szczelność, tak, w ogóle wyrażać swoje opinie. A być może czasami coś jest za tym, być może to oczywiście czasami zupełnie są bzdury, ale że bardziej piję do tego, że nie ma sensu traktować tego jak, znaczy bardziej mi tutaj chodzi o ten efekt psychologiczny utopionych kosztów, o tutaj, bo to już nawet nie o wszystkie błędy poznawcze, tylko o te utopione koszty, że no jak to, zagrałem w to 120 partii, 400 godzin na to życia straciłem, a ta gra nie jest idealna, czy tam nie jest wybitna, czy ma jakieś wady i to być może nawet potężne? No nie, tak jak i ten zaczynam to wypierać, nie, i racjonalizować. Gdzie dziewczyna pyta grającego chłopaka, czy podoba ci się ta gra. Dałem za nią 500 zł, no to chyba musi mi się podobać, nie? Tu tak, to na czas, tak, ale to jest dokładnie to. Czasu albo pieniędzy, nie? No jest coś takiego, że stajemy się zakładnikami trochę tego poświęcenia naszego. Inwestycji, nie? Inwestycji, tak. Tak. Aż ktoś musi tak. nas I tak samo na przykład przebudzić. No. Czasami my się sami budzimy, a czasami ktoś po prostu przychodzi i mówi ty. Sami. No, to coś jest nie tak z tym. Wydaje mi się, że sami, nie? Że wiesz, nikt z zewnątrz ci nie przekona cię do tego, że wiesz, ta dziewczyna, w której jesteś zakochany, ale ona tam, wiesz, pije, prowadzi się nieodpowiednio i w ogóle Tylko czemu ręce ma białe? Nie Miałem zapytać, zapomniałem. Przed nią bierze baranek. Tak. No. Że ona nie jest ideałem, tylko musisz samemu do tego dorosnąć. Także to jest pierwsza rzecz, ten efekt utopionych kosztów, taka lekcja. Druga rzecz, a to już też staram się i myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi, robić jednak większy research, chociaż dobra, też nie zawsze, nie? Czyli po pierwsze zobaczyć, co to jest za gra, czym ona się wyróżnia, dlaczego w ogóle mam tracić czas na, jak jakiś nowy tytuł, tak, gdzieś tam na radar trafia, czemu mam tracić czas na naukę jej zasad, na naukę jej podstaw, tak, jakichś tam strategicznych, umawiać się i tracić czas osób trzecich, kolegów, koleżanek, tłumaczyć tę grę, tak, ich czas marnować i tak dalej.
Czyli de facto po prostu się nie oszukiwać, tak, że sąsiad będzie chciał w tą grę zagrać, że żona w nią zagra, że dzieci za te 11 lat jak podrosną, to na pewno będą zachwycone tym Pax Renaissance'em, czy jakimś innym tam jeszcze tytułem. Że na święta cała rodzina będzie się pytać i prosić o partię w tą zajebistą grę, co pamiętasz, jak ostatnio graliśmy, chociaż nigdy w życiu się jeszcze nie zdarzyło, żeby oni chcieli grać w gry, tylko to ja zawsze tutaj im wciskam to i widzę, jak oni grzecznościowo, żeby tylko odhaczyć, się zmuszają do jednej partii i później wracają do karpia. No i później mówią, kurde, nie Albo, że zapraszajmy go na święta, co? No ale jak, że to jest częścią rodziny jest. No tak, ale on zawsze te pudełka śmierdzące wyciąga tam na stół. No, Każe mi przesuwać ten pionek i rzucać tą kostką. każdy tam był. Ten idiota 45 minut mi wykład daje o jakiejś grze, ja nie pamiętam o co chodziło po pierwszej minucie. No, także żeby się po prostu nie oszukiwać. I jeszcze bardziej, tak uogólniając jeszcze tą zasadę, to ta zasada taka jest to hell yeah, tak? Czyli, że jak się zastanawiam nad czymś, na przykład, tak, nad grą, czy kupić, czy nie, to albo jest to hell yeah, tak, że czyli po prostu biorę to, nie? Po prostu muszę tą grę mieć, no albo takie delikatne, ale stanowcze nie dziękuję, że nie jest mi to potrzebne, nie? No to tutaj właśnie mówię, ten przykład tego Puzzle Strike'a, ja bym chciał tą grę mieć, ale ja wiem, że to nie ma sensu, nie? Że to będzie tylko leżało i się kurzyło. Więc po co, tak naprawdę? No niestety, po iluś tam latach grania pojawia się też Tak. jakieś tam zmęczenie, no nie wiem, czy to zmęczenie materiału, ale jakieś takie po prostu już bardziej świadome oczekiwania względem tego, co możemy sobie, na co sobie możemy pozwolić, nie? Przede wszystkim czasowo. Czasowo, towarzysko. Tak, nie, to jakbym więcej grał, po Tak. prostu tak jak kiedyś, tak? To i ten zakres byłby też szerszy, dużo więcej tak. tych gier by No. mogło. Tak, to prawda. Natomiast, no nie, no ja zmęczenia materiału nie czuję. Znaczy, jak widzę klon, No. to tak, no, to nawet nie zmęczenie materiału, tylko mi się agresor odpala, nie? Nie. Mam takie gry, gdzie wiesz, merdam ogonkiem cały czas. I też co jakiś czas się pojawiają, tak, kolejne takie perełki. No i też ważna rzecz, nie? To też nie chodzi o to, żeby być takim robotem, tak, że zawsze zero-jedynkowo, że nie, od dzisiaj to już tylko taką zasadę wyznaję, ale żeby no po prostu no, na pewno nie posuwać tego do ekstremum, ale gdzieś w jakichś kluczowych kwestiach, tak? Na przykład ja mówię, staram się trochę te pudełka ograniczać, więc przede wszystkim nie kupować kolejnych. O ile to nie jest właśnie taka, że no nie, muszę tą grę mieć. Dobra, także tu takie moje te Przemyślenia. Dobra, to przemyślenia, tak jest. to co, zamkniemy chyba teraz tą jedną część z narzekaniami i w drugiej części poopowiadamy bardziej o jakichś takich pozytywnych zaskoczeniach, tak? W końcu coś Tak pozytywnego. Pozdrawiamy kogoś? Czy ta druga część nie dzisiaj Czy tam? i zasnę z tym poczuciem miernoty i rozpaczy po wszystkim, co usłyszałem i sam Znaczy, powiedziałem? Powiemy słuchaczom, że za tydzień, ale no my nagramy teraz. O, Nie, jak tam się wspaniale, czujecie? Jak już macie się siłę? bałem. Potrzebuję jakiegoś pozytywnego impulsu, nie- a wy siedźcie tak przez tydzień. Już nie takie rzeczy obiecywaliśmy, nie dowoziliśmy. A żegnamy się, Tak czy jest, nie? dzięki serdecznie za dotrwanie do końca. Opowiadali o grach Irek, Piotr, Piotr śpi. I Konrad. Tak To jest. właśnie chyba najlepiej jak każdy za siebie.